Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu Gamepolis i zaraz dowiecie się, co na nim będzie. Nie przedłużam więc i zapraszamy. Dziś mamy dla Was ponownie gościa specjalnego. Dzisiaj jest to Michał Trela, czyli były przedstawiciel Xbox Polska. On ma rozległą wiedzę o konsolach, o Microsoftie i nie tylko. Zobaczymy, co też ciekawego nam powie. A dziś porozmawiamy sobie o Ghost of Yotei po pokazie State of Play, czyli jak się prezentuje ta gra i czy ma szansę przebić świetnego Ghost of Tsushima. O tym, co się do cholery dzieje w świecie konsol, czyli dlaczego Stalker 2, czyli gra w sumie Microsoftu, wbija na Playkę, a gra Sony, czyli Helldivers, wbija na Xboxa. Następnie porozmawiamy sobie o tym, jakie perspektywy ma jeszcze Microsoft po gigantycznych zwolnieniach i kasacji wielu gier, które zaszokowały społeczność w tym roku. Na koniec pozostawiamy temat o inicjatywie Stop Killing Games, czyli ogromnym sukcesie graczy, a wydawcy już trzęsą dupami. I zapraszamy Was serdecznie na podcast. Zacznijmy od czegoś, co pewnie rozpala umysły wszystkich posiadaczy playek, czyli Ghost of Yotei. Ostatnio mogliśmy zobaczyć poświęcony temu cały State of Play i kurde, chyba było warto zobaczyć tego State of Play, bo tam było naprawdę dużo o tej grze. Poznaliśmy się w podstawie fabuły, dowiedzieliśmy się, że w określonych momentach będziemy mogli na moment przenieść się w przeszłość, czyli tak trochę jak w tej Syberii ostatniej. Będzie też walka dwoma broniami, jakieś tam cuda. Pytanie, czy jest na co czekać, czy wy czekacie? Może Kamil niech tutaj zacznie właśnie, bo wiem, że on jest fanem, także jedziesz Kamil. No, możemy, spoko, dobra. Generalnie rzecz biorąc, tak, no ja przede wszystkim czekałem, bo ja grałem w Ghost of Tsushima, czyli tak zwany... Wszyscy tak graliśmy chyba. No, Tak jest. no nie wiem, no znam osoby, które nie grały, no ale spoko. Więc generalnie rzecz biorąc, no to jest to protoplasta, tak, czyli coś, od czego się to zaczęło, ta seria, która ma też, no nie oszukujmy się, dosyć unikatowy styl wizualny, jest bardzo specyficzny, przynajmniej w mojej opinii. No i ja czekałem te lata w sumie, bo grałem w to na Playaku 4, grałem w to na PS5, więc no ja lubię ogólnie japońskie klimaty, lubię samurajów, więc do mnie to jak najbardziej trafia. No i czekałem i przede wszystkim tak, ja jestem z tych osób, która uważa, że jak coś działa, to nie należy tego psuć, tylko używać tego, ewentualnie to dopracować albo coś dodać, robić po prostu. Ewolucję zrobić, bądź rewolucję, no czasem też tak bywa, Czasem mamy trzeba. takie gry, albo czasem trzeba, więc ja oczekiwałem tak naprawdę następnej Tsushimy, tylko więcej, lepiej i z dodatkami, w sensie dodatkami, no z czymś więcej, w sensie no coś, mamy Tsushimę, ale jeszcze rzeczy, które coś nowego, coś dochodzą, ekstra tak? jeszcze, tak? Czyli tak jak tutaj na przykład teraz, tak, no powiedzmy, no tak, jest to Japonia, jest to, no, lokalizacja to jest szczyt góry Yotei, no i to jest obszar Enzo, to aktualnie to jest znany jak pod nazwą Hokkaido. I generalnie rzecz biorąc, no to się dzieje wokół tej wszystkiej góry i no gra wygląda w sensie, no niektórzy powiedzą, że tak jak i Tsushima. No podobnie, nie? No podobnie. I nie mówię, że nie. Jest, powiedzmy, no mamy wyższą rozdzielczość, więcej trochę tekstur, dalsze rysowanie i takie różne szmery bajery. Jest to dopracowane po prostu bardziej niż ta Tsushima, ale tak naprawdę, no jak dla, powiedzmy, laika, no to powie, że mamy dwie takie same gry tak naprawdę wyglądają. Podobne są, nie da się ukryć. Są podobne, ale no to też między innymi o to chodziło, żeby zachować ten styl. Przynajmniej ja tak to odbieram i tego ja oczekiwałem. Nie chciałem po prostu dostać, powiedzmy, w tym świecie gry, która jest całkowicie inna, no bo to by do mnie nie trafiło przynajmniej. No i mamy tutaj przede wszystkim, niektórzy będą płakać, że głównym bohaterką jest pani. Baba tak. jest. Baba, ja nie będę czuwał imersji grając w to. Więc no ja to tak do tego nie podchodzę, więc dla mnie to spoko zmiana. Z takich rzeczy, które na przykład widać bardzo dobrze, to na przykład modele twarzy. Powiem wam szczerze, że oglądałem porównania i to jest naprawdę, jest duży przeskok w mojej opinii. Widać tą różnicę, że jest to fajniej, lepiej dopracowane, no ale to nie oszukujmy się, następna generacja.
No i tak, jeśli chodzi o samą walkę, no to już nie mamy tych trzech stylów. Trzech czy czterech chyba, nie Cztery pamiętam. style Cztery były. były, Czterech, no. tak, Cztery czterech. były, No, nie mamy tych czterech stylów, tylko mamy różne rodzaje broni, tak? Mamy odachi, czyli długi miecz, mamy podwójne ostrza, włócznie, którą będziemy mogli rzucać, mamy też taki sierp na łańcuchu, kusarigamy, tak zwane, także no bardzo fajnie, moim zdaniem zmiana na plus, przynajmniej ja lubię bawić się brońmi, jak mam taką możliwość. No i generalnie, no co, no sam koncept to polega na tym, że główny bohater, tak zwany motor napędowy tej gry, no to ma znaleźć tak zwanego Yotei Six, czyli szóstkę z Yotei. Szóstkę z Yotei, tak. Zemsta No, jest motywem głównym. To jest motywem zemsta, tak. No, ten motyw z tymi powrotem do przyszłości, tak to nazwijmy, też mi się fajnie podoba, coś fajnego dodanego, jakaś inna rzecz. No i generalnie rzecz biorąc, no tak jak mówiłem na samym początku, więcej, moim zdaniem, lepiej tego, co już się sprawdziło. No i czekam, no. Ja uważam inaczej, tak, ktoś, kto bardzo mi się podobała jedynka, czyli po prostu, no, Tsushima, powiedzmy, no to będzie zadowolony, tak? Ja przynajmniej uważam. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Byczku, bo wiesz co, pozwól, że ja teraz pocisnę Kamila, bo ja mam opinię odmienną, także pozwól, że ja, a potem ty będziesz go boksował, dobra? Dobra, zróbmy tak. Mnie osobiście, ja oglądałem właśnie cały ten SOP i szczerze mówiąc, mnie po pierwsze uderzyło to, że oczywiście te twarze są lepsze, tak, te twarze są rzeczywiście lepsze, ale ta gra wygląda rzeczywiście prawie tak jak Tsushima, tak, no Tsushima no tak, no ja mówiłem, ładnie, no tak? ale no, ja tak mówiłem, no nie chciałem, żeby ten styl się zmienił, no. Znaczy, no tak, o to chodzi, że styl jest okej, tak? Ale no, jak na tyle czasu, myślałem, że jednak będzie jakaś różnica taka większa w grafice, tak? No ta Tsushima wygląda bardzo ładnie, ale no oczekiwałem czegoś więcej. No tyle czasu to mielą, no to podejrzewałem, że będzie większy skok. Troszeczkę mnie to zawiodło. Te twarze rzeczywiście jest upgrade, ale no troszeczkę to jest za mało, żeby mnie wyrwało z kapci, że tak powiem. Znaczy się tak, odnośnie skoku graficznego, to jeszcze się wtrącę. No. Ja na przykład osobiście uważam, że dochodzimy już do takiego momentu, jeśli chodzi o skok technologiczny, skok grafiki i takich rzeczy, dochodzimy do tak zwanego momentu stagnacji. Technologia cały czas idzie do przodu, rośnie, ale w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że no w pewnym momencie musi się to wypłaszczyć i po prostu przez jakiś czas to tak jak, bo przypuśćmy, weźcie sobie pod uwagę to, gry z 2015 i gry z 2015 i gry z 2005, a weźcie sobie gry z 2015 i z 2025. To jest no dobra, ogóle... ale to jak już jesteśmy przy takiej gadce, to zobacz sobie, porównaj sobie pierwszego Horizona, a Horizona 2, jaki był upgrade, to jest dalej była ta sama generacja, bo to na 4 wyszło i teraz to samo jest z Death Strandingiem i no, przy dwójce, jak i dwójka, to w tym momencie to jest deklasacja dosłownie kurwa wszystkiego pod tym względem. Tam jest taki i przeskok, to jest niewiarygodne po prostu. No to dwójka to jest no na tą chwilę szczyt. Ja to w ogóle, to już mówiłem nieraz, że my jako gracze, taka petycja powinna powstać. Unreal Engine 5 w kosmos i wszystkie gry na Decimie. To popieram, słuchaj, tą petycję ja bym podpisywał, nawet fake konta bym robił, podpisywał z tych. Wracając do Tsushimy, raczej tego Yoteya, przepraszam, to no tu jest upgrade, ja nie wiem, minimalny, to jest tak jak mówicie, gdzieś tam w twarzach na tych zbliżeniach, w efektach, ale ogólnie tak jak jest gameplayowo, ja tam nie widzę żadnej różnicy. Dla mnie to jest no może nie spóźnione DLC, bo to jest duże słowo, bo w sumie to nie wiadomo jak wielka będzie ta gra. Podejrzewam, że będzie wielka, ale to jest o 4 lata spóźnione. To powinno wyjść rok po wydaniu Tsushimy, przy tym jak to w tym momencie wygląda. Moim zdaniem przynajmniej. Gameplayowo, faktem tak? Są nowości, no tam gameplayowe, te zmiany broni, jakieś tam pierdoły, nie wiem, tam towarzysze, czy coś tam mają być. A, jeszcze są ten motyw przesłuchań, tak? Przesłuchań, dobra, ale ogólnie gameplayowo, to tam animacje, to wszystko, to trąci podstawową Tsushimą do oporu. I to nawet, ja nawet nie bym powiedział, że to jest jakoś mocno. Pies mi się tam drze.
że to jest jakoś mocniej, więcej, lepiej. No to jest, no nie wiem, mnie to w ogóle nie kupuje, ale nie kupuje mnie dlatego, że nie wiem, 2-3 miesiące temu miałem taką zajawkę, mówię, ściągnę sobie Tsushimę, spróbuję ją przejść. Kurwa, no Nie siadło? człowieku, ja kochałem tą grę, jak ona wyszła, ją kupiłem na premierę, ją splatynowałem, ja byłem zakochany w tym tytule, przez to jak to wyglądało, jak w to się grało, w sensie ta walka i tak dalej. W tym momencie to odpaliłem, no wiadomo, tu minęło 5 lat, dużo gier przez ten czas się przeszło i tak dalej. Ten gameplay to jest monotonia totalna, naprawdę, to jest kurwa tak nudna gra, że nie dałbym rady tego przejść. Jedynie co cię tam przy tym trzyma, to ta grafika, no i powiedzmy ta walka. Klimacik taki. Ale no ten klimat taki, ale to jest na chwilę, naprawdę, no pewnych gier po pewnym czasie po prostu nie powinno się ponownie przechodzić, bo zjadą ci, wiesz, beret w drugą stronę, totalnie, w czymś co byłeś zakochany, możesz, nie wiem, powiedzieć, ja pierdolę, co to jest. I ja miałem tak w Tsushimie, jak chciałem sobie w to pograć, polatałem godzinę czasu i mówię, nie no, ja nie dam rady, to jest nudne jak cholera. To nie wiem. ja się jeszcze wetnę, jak mogę Proszę szybko. bardzo. No dawaj. Oczywiście. Bo jako może trochę obrońca też Jotej, żeby zrobić tutaj proporcję Śmiało. 2-2. Ja totalnie kumam argumenty mówiące o tym, że to jest reskin Tsushimy. Jakby rozumiem, tylko ja wychodzę troszeczkę z założenia, że jak coś działało dobrze, bo według mnie też ja byłem mega zajarany Tsushimą, splatynowałem ją tak samo i czekam na Toyotej i działa to dobrze i też to, co mówisz, to, co powiedzieliście o tej monotonii, to ja mam wrażenie, że jest bolączka ogólnie tych wielkich open worldowych, sandboxowych gierek, bo no też powiem troszeczkę nawiązując do klimatu, no to teraz sobie postanowiłem, że spróbuję przejść Shadowsy. Matko Jest boska. troszeczkę... tak, wiem. Kurde, masochizm. Ale mam za darmo, więc aż tak mnie to nie boli, więc sobie spróbuję. tak. I ja osobiście bardzo czekam na Toyotę i będę chciał sobie w to zagrać, zobaczyć mechaniki, system walki bardzo podobny, no być może zobaczymy, bo jak ja uwielbiałem system walki katanów w Tsushimie, to jestem ciekawy, jak zrobią i animacje i wszystko, jak to będzie w praktyce wyglądało z tymi nowymi broniami. Więc No, ja bardziej jestem ciekaw tych dwóch mieczy. Tak, ja wam tak. powiem tak, Może to być nie jest, ciekawe. to nie jest tak, że ja mówię, że to będzie złe czy coś, tylko po prostu porównując na przykład hype, jaki miałem na Tsushima, jaki mam teraz na Yotei, to jest takie minimum. W sensie obserwuję, No ja też czekam, tak mam, na tak? pewno zagram, ale to nie jest ja, wiesz, do Tsushimy to ja tam miałem okres sny, wiesz, to nie jest ten poziom w ogóle, nie, w tym momencie, to zjechało mi do minimum i właśnie, to jest to, co mówisz, te open worldy bardzo ciężko wyważyć, żeby one nie były monotonne, żeby to cię trzymało jakoś tam, w sensie, żeby zróżnicowanie tego gameplayu było duże. Na pewno będzie więcej jakichś tam aktywności pobocznych, tylko teraz kwestia, jak mocno to będzie angażować gracza, żeby on na przykład to powtarzał, nie? No bo Żeby to powtarzalne nie było też, propos nie? twojego Shadowsa, którego próbujesz ogrywać, to tam jest, wiesz, Powodzenia, XD. tam jest naciupane tego w cholerę, ale to w ogóle nie angażuje gracza do robienia tego. To są tak bezsensowne rzeczy, że wiesz, to robisz raz i potem masz to razy 100 powtarzać, to jesteś tak, ja pierdolę to. Tylko, że w pewnym momencie gra na tobie, wiesz, wymusza po prostu. No. Wymusza. Tam musisz w pewnym momencie, bo inaczej nie pójdziesz dalej. To jest trochę chore. tak. No, stawiam, że tu tego jednak nie będzie. Ale no mówię dalej, no od strony gameplayowej, jeżeli chodzi walka, no to na pewno to będzie, jak to się mówi, ta mięsista walka. To jest, wiesz, i myślę, że skradanie, chociaż mam nadzieję, że to AI będzie trochę bardziej podciągnięte, bo mówię, jak tą Tsushima odpaliłem, to tam kurwa AI to jest kulawe jak nie wiem. Zresztą jak w większości tego typu gier, wiadomo, jeszcze jak ci elementy skradania wchodzą. Co to od Mongołów wymagasz, jak tam oni przecież tylko to kozie mleczko pili, tak, wiesz, tak, przechadzali się wiadomo. po obozie. Nie, no ale no mówię, to nie jest tak, że ja tam jakoś tam hejtuję. Po prostu nie mam takiego hype'u, jak miałem przy Tsushimie. Czekam, fajnie. No ja uważam, że po prostu ten tytuł jest spóźniony. No może nie o 4 lata faktycznie, bo to 5 lat Tsushima, no dobra, niech będzie tak jak mówiłeś. To o 3. 2 lata, tak? O 3, Znaczy tak, no.
3-2 lata to jest gdzieś za późno, bo powychodziło tyle gier, że naprawdę to jest okej, prezentuje się fajnie, ale to przy dzisiejszych tytułach, co potrafią pokazać, no jest tak. Zobaczymy gameplayowo. Średnio tylko. To też wiesz, ja mogę pierdolić teraz, a zagram i powiem, nie, dobra, jednak jest kozak. Nie wiadomo, to jest i co innego jak oglądasz, a co innego jak sam zagrasz. Wiadomo. I tym bardziej w takim tytule, który on się głównie opiera na tym, co ty chcesz zrobić, jakim ty stylem chcesz grać i jeszcze masz możliwości wyboru przez bronię, przez No mechaniki. właśnie, ja tutaj jeszcze chciałbym nawiązać, jeżeli mogę, do tych możliwości wyboru i tak dalej, bo to też prezentowali tam na tym SOP-ie, że będą jakieś możliwości wyboru, to wydaje mi się ciekawe, tam były jakieś karty chyba pokazane, tak, o ile ja pamiętam, no i że tam będzie można wybierać, jakieś właśnie będą różne outcome'y tego, różne konsekwencje. Jestem ciekaw, jak to zostanie zaprojektowane, bo to ma myślę spory potencjał właśnie takie możliwości No widzisz, wyboru. właśnie to jest są co takie elementy, gracze które lubią. mogą mocno ci rozbudować grę, że Tak. wiesz, to patrząc tak. Coś nowego będzie. Tak, a wiesz, zaangażuje cię, żeby no, robić te rzeczy i faktycznie ta monotonia może gdzieś tam uciec, nie? Tak, no jestem ciekawy, natomiast martwi mnie jeszcze jedna rzecz, że tam oni też powiedzieli, że będzie bardziej otwarte, to bo będzie można chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, będzie można się zająć dowolnym celem z tej szóstki, od początku chyba, dobrze to zrozumiałem chyba, tak oni coś takiego mówili chyba, także jestem ciekawy jak to będzie zbalansowane, bo żeby się nie okazało, że wiesz, robimy 3 cele, na przykład jesteśmy tak dojebani, że ta reszta to już wiesz, jak idziemy jak przecinek, czy to będzie się jakoś skalować, czy coś, no zastanawiam mnie to, bo ta gra ma być trochę bardziej otwarta też, tak? Także jestem trochę pełen obaw. Jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę wkurza, to jest tak jak mówił zresztą Kamil, że gramy babą. No niekoniecznie mi o to chodzi, że gramy babą, tylko chodzi mi o to, że wcześniej graliśmy samurajem, tak? Teraz gramy złodziejką. No Trochę ona nie mi jest to- samurajem, no. No nie, Dlatego ma tak. możliwość na przykład używania tych Innych broni też, tak, tak. no. I wszystkich, jak oni tam powiedzieli, że sztuczek w arsenale chyba, tak? Na tym Tak, sobie no, coś żeby powiedzieli. tam jakieś podchody, oszustwa, takie Tak. rzeczy typu. Dokładnie. I mi szczerze mówiąc, trochę mi przeszkadza, że gramy babą osobiście, no bo ostatnio bardzo dużo tych gier koncentruje się na kobietach, to jest po prostu nudne, tak? Mnie to wkurza. Ile Mam można, to tak? wyjebane totalnie. No to JJ to Czuję musisz przesyt po prostu. zrobić klipa z tego później przy sklejaniu i zrobimy z tego TikToka. Nie ma problemu. O matkę, nie. Ale bym przypomniał. No, to się, Będziesz miał. to się nagrywa i kameruje, wiesz, uważaj. To Dobra. jest w TikTokach. Trochę mi przeszkadza, ale bardziej mi przeszkadza właśnie to, że gramy tutaj nie właśnie samurajem. Zastanawiam się, czy to nie będzie miało wpływu na klimat sam, tak? No bo to jednak ta samurajskość tej Tsushimy robiła spory klimat, tak? Właśnie, że tam wiesz, wszystko zgodnie ze sztuką i tego śmego. No ja już nie będę tu wchodził fabularnie, jak to się dalej No potoczyło. tak, jak tylko to że grał, w to sumie wiecie, tutaj tak? jest troszeczkę właśnie inne z tą fabułą, w sensie, nie? Bo No tutaj właśnie zobaczymy, jest jak oni to ta żądza rozwiążą, nie? zemsty i te sprawy, więc no The zobaczymy, Last no of tak Godej. naprawdę, no. No tak, no The Last of zobaczymy. Yotei, No, zobaczymy, jak to każdy wygląda. ma, powiedzmy, The Last of Yotei. Każdy Będzie ma zemsta The Last of Yotei. swoje, powiedzmy, oczekiwania wobec tej gry. No i mówię, ja może źle zrobiłem, że po prostu odpaliłem tą Tsushimę i sobie Właśnie miałem to powiedzieć. Ja sam miałem to powiedzieć, że, zbiłem- tak. że inaczej byś by I gadał, jakbyś nie zabierz- zagrał. Okej. Tak, obstawiam jakbym tego nie grał, bo by nie odpalił i bo też powinienem sobie zdać sprawę, że to jednak mogą być zupełnie inne gry właśnie przez te to niby drobne zmiany, ale jednak one będą miały, podejrzewam, duży wpływ na gameplay, a Oby. wiesz, ja z automatu próbując sobie to grać znowu sobie po prostu biłem hype i tyle. No zobaczymy, co z tego No będzie. zobaczymy, no. Niedługo wyjdzie. Ja tam także trzymam kciuki, no bo przekonamy wiadomo się. jednak ten poziom tych gier, tych eksów powiedzmy od Sony i z ich studia, to No jest wiadomo, że wysoki, to jednak nie? zawsze wysoki poziom. Dlatego trzymam kciuki mimo wszystko, mimo że nie jestem najarany, to mam nadzieję, że dowiozą i że będzie to potężny tytuł. No, Jeszcze chciałbym Tym bardziej, tutaj że to nawiązać nie wiem, czy coś sekundeczkę. jeszcze oni puszczają w tym roku od siebie. Chyba nie. Czy Sony? Chyba nie. No chyba Czy nie. mówisz o Sony? Tak. Nie, już No, nic. także- Maraton miał być, ale dobrze Ale wszyscy wiemy. maraton- Pójdź się ten zmaratonował. maraton tam, no. Także tyle. Niech nie No, wychodzi najlepiej, bo to szkoda Mam czasu. nadzieję, w ogóle, nie? że chłopaki dowiozą.
A pieniądze już wydane. Jeżeli jeszcze mogę nawiązać na sekundkę, tak jak mówili, że te oceny są dość wysokie tych właśnie gier Sony, to ja kiedyś na PP nomen omen czytałem taki komentarz, bo było o Days Gone i że Days Gone dostał chyba 71 czy 72, on miał chyba meta na początku, coś w tym stylu. I ktoś napisał taki komentarz, który ja zapamiętałem, że poziom ocen niebezpiecznie blisko eksów Microsoftu. I to... Tego się boję też trochę w przypadku Jotej, zobaczymy. Nie, ale to wiesz, akurat Days Gone to był dziwnym takim wypadkiem przy pracy, On się długo który rozkręcał. finalnie i tak okazał się bardzo dobrą grą, tylko że Tak. ludzie jak już się do niej przekonali, to było po prostu za późno, a teraz jest kurwa jeden wielki płacz, nie? No, już o tym rozmawialiśmy zresztą na Tak, podcaście już żeśmy wcześniej, gadali, żeśmy się także no. wkurzali Tak, no bo i był temat gier, które dostały więcej od graczy niż od tych. Niesprawiedliwie od, ocenione zostały, tak. No. Bo my żeśmy rozmawiali też o tym. No dobrze, Dobra. ktoś jeszcze coś dodaje? Michale, Na czy temat jeszcze coś JTI? chcesz dodać od siebie? Jedziemy do Japonii pozwiedzać? Znaczy no, wszystko zostało chyba już powiedziane. Ja bym dał tej 2 grze na 2 szansę i jest. tak. Więc, Nie, no to tak, wiadomo, tak. to wiesz, to nie Dajemy- ma O, tak, że wszyscy damy skreślamy, szansę. nie? Dajemy szansę i wiecie, zobaczymy później, nie? No tak, No, wszyscy damy oczywiście. szansę na 100%, także zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, czy ja będę osobiście grał, może ja będę zajęty, albo zależy, kiedy to wyjdzie i tam też jaki będzie okienko, że tak powiem, no bo tam No to zmienne jest są te rzeczy. 2 październik? Tak, Ten tylko że no rok, wiesz, Ludzie kochani, ten rok to jest masakra. wiesz jak No. to jest. Kurwa, gdzie to Przesuną trzeba coś, znaleźć? będzie kolidować, ja będę musiał, wiesz, coś innego wziąć i no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie na pewno ktoś od nas będzie tam to recenzował, tak? Także nie jest to na pewno, że zostawimy to na pewno, ktoś będzie recenzował, zobaczymy, jakie to będzie. Dobra, Czas jedźmy pokaże. następnym tematem, czas pokaże. Następny temat. Przejdziemy teraz do ostro porowanej sprawy, czyli co tu się w ogóle w tym świecie growym odwala. Otóż Helldivers 2, czyli gra Sony, którą ja osobiście recenzowałem, była świetna, zresztą jest dalej świetna, zostało niedawno ogłoszone, że ona trafi na Xboxa. Po co trafi na Xboxa, to jest znakomite pytanie, bo ja też nie wiem za bardzo po co. Z drugiej strony czasowy X na Xboxa, czyli Stalker 2, który miał być niby X-em tylko przez 3 miesiące, potrzebował dużo czasu, ponad roku, żeby zostać ogłoszony na Playkę, teraz w końcu jest ogłoszony. Teraz, co tutaj się w ogóle dzieje? Co wy myślicie o tym, że ten Helldivers wbija na Xboxa? Czy cieszycie się z tego, że Stalker Ja wbija coś na wrzucę Playkę? odnośnie premier, że No. one w ogóle wychodzą w tym samym dniu. Helldivers na Xa, a Stalker na Playkę, one mają w tym samym dniu O. premierę. Co Tego za nawet nie przypadek! Tego Ciekawe. nawet Co nie za wiedziałem, muszę przypadek. przyznać. Ale Co za tam było przypadek? smarowane. Smarowanko może było. Dobra, tutaj Tam ja poszedł zacznę, pewnie deal. pozwolicie. My dajemy wam Helldivers, a dawajcie Stalkera, koledzy. Ja tutaj zacznę od Helldivers. Tak jak mówiłem, ja miałem przyjemność recenzować tą grę osobiście. Chyba nawet byłem na Twitterze na kolejcie Sony, bo chyba wrzucali, że nawet powiedziałem, że to jeden z najlepszych multiplayerów, w jakie miałem szansę zagrać. TM. Także widać to na Twitterze chyba. I rzeczywiście, no była to gra świetna, zresztą dalej jest świetna, bo tam widziałem, że rozwijają, cały czas wprowadzają kombinują. No trochę się pogubili tam w toku aktualizacji, ale widziałem, że tam ludzie się teraz chyba pochlebnie opowiadali, że teraz trochę poprawili. Natomiast to, że ona trafia na Xbox, dla mnie jest trochę bez sensu. Po pierwsze, że Xbox jest w nieciekawej kondycji. Tam ta platforma praktycznie umiera, tak? No powiedzmy sobie szczerze. Mało jest graczy, coraz mniej, oni wszyscy tam uciekają stamtąd. Po drugie, nawet jeżeli tam są gracze, to Microsoft przez tego swojego pasa ich przyzwyczaił do tego, że wszystkie multiki wrzuca do pasa. Właśnie Wątpię, a żeby to ktoś propos, kupił. tak, No. tam był zapowiedź poszła i był hype. Mocno się tam nakręcili zieloni, po czym zadali pytanie twórcom. Czy będzie w pasie? Tak, i oczywiście odpowiedź była negatywna, że nie, i jeszcze wyszło na to, że w ogóle cena jest większa niż na Playce i na PC. I na PC. To jest tak. tam parę złotych, tam nie wiem, 2 dychy czy ileś. Ale PR-owo poszło, nie? No i wiesz, i hype spadł. I tam już wiesz, No spadł, oni nie będą no grać, to- bo nie ma w Game Passie, to Dokładnie, w no. Game Passie, nie wiem czy się, czy dobrze powiedziałem. Dobrze, no dobrze. E, Dobrze Poszło- powiedziałeś. Poszło z automatu. No, Także- wiesz co,
wiesz... Ten Game Pass kanibalizuje sprzedaż po prostu gier, tak? O tym mówili deweloperzy od dawna. Ale to my też już Microsoft żeśmy tego gadali, no, że... Tak. No wiesz, ostatnio gry ostatnio twórcy wychodzą- Dishonored tam się Też wypowiadali. się powiedział Tak. dokładnie i też cisnęli. I to widać, no bo ja zresztą widzę też po swoich znajomych po Discordach, na którym jestem, że od razu się pytam wszyscy, czy będzie w pasie. No a teraz ten Helldivers nie wleci do pasa, platforma jest, tak jak mówiłem, wymierająca. Kto w to zagra? Czy ten Znaczy, port się w ogóle z jed- zwróci? z Nie jednej wiem, strony szczerze mówiąc. zgadzam się z tobą, w sensie, że ten Game Pass właśnie często zabija sprzedaż danych gier. Ale z drugiej strony, no też są gry, które mimo wszystko lądują Day One w Game Passie, a i tak potrafią się obronić. No nawet ten No są, głupi tak. remaster Obliviona, nie? Ale E, to jest multik, tak? Także tutaj z tym multi właśnie może przeważyć, że jeżeli to nie No będzie ja w rozumiem, Game o co Passie, ci chodzi. No tak, to... może tak być. No ale generalnie rzecz biorąc, z jednej strony, no wszystko ma swoje dwie strony, tak jak tutaj mówiłem, no dobre gry potrafią się obronić. No zobaczymy tak naprawdę, no. Prawda jest taka, że jeżeli to się słabo będzie sprzedawać, to się nie pochwalą, ale jak dobrze to pójdzie, to się pochwalą. No, nie Znaczy tam oszukujmy przede się. wszystkim wiadomo, nie będzie No. też pudła, także no ja myślę, Jak to na A Xboxie, to tylko nie? digital będzie na Xboxa? no tak. Stary, a od kiedy ty widziałeś Xboxa z tym, z napędem, to tylko ja mam chyba jakiś Wiesz, wymierający w ogóle gatunek. To jest... Teraz- No jak? teraz No XS jest Na napędem. przykład, na przykład Ten nowy patrzmy już w drugą, też ma bez, ten digital. w drugą ten biały stronę. Tak. Co wy tam z tymi napędami? Nie będzie, tam to się odetną w moment. Patrząc na przykład w drugą stronę, co się stało z Forzą po wydaniu na Playkę, to parę dni temu było ogłoszenie, że ponad 2 miliony kopii zostały sprzedanych na samym Playaku od dnia premiery, także to jest naprawdę potężna sprzedaż jeszcze takiego tytułu. Patrząc przy tym, co się dzieje, że tam część w ogóle studia właśnie została zutylizowana, Duża która część nawet. ale nawiązuję teraz do Forzy, nie? Że nawet Mhm, to no tak, tak. nie 50% chyba tam odratowało. było nawet. Tak, nie uratowało tego. Nie wiem. Raczej no, ja obstawiam, że tutaj raczej zwolnienie będzie z tego tytułu, że to wiesz, jakoś tam nie pójdzie potężnie na przykład na Xboxie, ale obstawiam, że właśnie to kurwa tam ilość graczy na Xboxie jakby można było Będzie sprawdzić, jak śmiech na przykład chyba. na Steamie to tam będzie, wiesz, minimum, nie? To tam Też mi się wydaje. no. parę tysięcy graczy i elo, do widzenia. Znaczy, no mi się wydaje na przykład, że ten debiut, udostępnienie Helldiversów na Xboxa być może jest trochę odpowiedzią na to, co robi Xbox, czyli że udostępnia cały czas te swoje gry, a że dla Sony lepiej i moim zdaniem nieszkodliwie jest udostępnić Tak, no, taką dokładnie. gierkę jak Helldivers, a nie się bawić w jakieś spekulacje albo odpowiadać na jakieś prośby, żeby jakieś duże AAA wrzucać, bo to się moim zdaniem na pewno nie wydarzy nigdy. No tak. A Helldivers dla nich, że przez to, że to jest sieciówka, no to moim zdaniem oni tutaj nie mają nic do stracenia. Swój PR sobie poprawią tym, że też udostępniamy gry dla wszystkich, na inne platformy. I to jest dla mnie działanie takie typowo wizerunkowe, można by rzec. Przypudrowanie PR-owe po prostu. Ale no... Dokładnie tak. No, nie no, akurat wiesz, jeżeli chodzi o multiki, bardzo dobrze. To jest, wiesz, im więcej graczy, tym dłużej gra żyje. No tak, Czy się to dla sprzeda, takich czy się gier to nie jest sprzeda, wiesz, dobre. na Playce to poszło kolosalnie, to tam, wiesz, leciało. Zresztą Tak, sam no i tam platynę to biłem, świetna i gra ja tam była mam przecież, tak? setki godzin tam też natłuczone w tych Helldiversów. Wiadomo, po którymś patchu też odleciałem, bo tam zaczęli z balansem tak Popsuli kombinować, trochę. że w pewnym momencie ta gra była irytująca. Teraz to już jest poprawione, ale nie chce mi się teraz już wracać Niesmak po tak pozostał. długiej przerwie, ale wiesz, sam początek, to Jezu, no masakra, ile to... Oj, kozaczek, no ja też grałem. Miałem No, przyjemność w też pewnym od momencie początku, to nie? tylko w to się grało tak naprawdę. Genialna gierka. Ty, Michał, też No. grałeś w to? W Helldiversy, tak? Tak, Tak, tak. Wiesz co, niedługo. Troszeczkę w to wszedłem, ale ja mam po prostu multiplayer, jestem zniszczony i zawsze gram w Call of Duty. A, rozumiem. O, to byś z Benny byś się dogadał. Z Benny. Dogadaj się z Benny jest na odwyku teraz. Ja jestem Ja na tak- odwyku od koda. No, ja też Ciągnij odpuściłem go. ostatnio, tak. Ja też odpuściłem, bo strasznie mnie już zaczęło denerwować Znaczy, to, jak to wygląda, ilu jest ale cheaterów. mnie to nawet nie, to wiesz, ja kurwiłem na lewo i na prawo, mówiłem o tym i zresztą każdy o tym mówi, a i tak codziennie grałem, nie? Ja miałem, to jest, wiesz, to dosłownie... Syndrom jakiś taki- sztokholmski. Nie, to już Syndrom, taki dokładnie. ćpun, taki, wiesz, już masakra, nie? I to dzień w dzień i ile ja gier coś zaczynałem, przychodził wieczór,
dobra, dawaj koda. Tak, tak. I to nie na godzinę, wiesz, i to północy, Wiem. no i to jeszcze ten No. pieprzony Warzone, daj spokój. No i to, co się No teraz wyprawia, nie... ja w pewnym momencie grałem w koda już tylko dlatego, że po prostu miałem ekipę, z którą mogłem sobie pogadać. I to był główny cel, żeby się połączyć to właśnie też na robiło Discordzie, swoje. pogadać sobie z ziomkami, a to, co się tam działo w gierce, to już było tło. No. Ale powiem Bo ci, ty że na- jak teraz zrobiłem sobie tą przerwę, to nadrabiam tam sobie gierki, a to nie, bo ogólnie jak odciąłem się od koda, w życiu tak normalnie zrobiłem się spokojniejszy, mniej Stało się lepsze agresywny. życie. Smak wrócił życia. Nie, Dobra, to bo jest- odchodzimy od tematu, panowie, jeszcze. Jeszcze chciałbym wrócić na sekundkę tutaj, powiem o Stalkerze, bo Stalker jest mi grą dość blisko mojemu sercu, bo ja zresztą byłem administratorem na forum Stalker Team, tam żeśmy tłumaczyli mody na polski. No, sporo tego się CV ograło. W sobie Stalkerze wpisz. to mam z 1000 godzin tam mam z tego Stalkera, spokojnie, a w CV se O wpisałem, matko. dumny jestem, a co kurwa. Także z 1000 godzin mam na spokojnie, także kultowa dla mnie gra, jedna z najlepszych gier, w człowiek. jakie grałem. Natomiast dwójeczka zabolała mnie właśnie, że to był X na Xboxa, trochę mnie to zabolało, muszę przyznać. Natomiast bardziej mnie Na zabolało... PC jeszcze miałeś przecież, kolego. Nie, na PC to kurde tak, panie, gdzie z tym, kurde, weź, nie obrażaj mnie, panie, na PC. Najbardziej to boli stan techniczny, bolał tego. Właśnie I to chciałem powiedzieć, kłamstwa że bardzo mnie bolał stan techniczny, to co oni odwalali, zresztą to co oni odwalili też w temacie recenzji, bo oni sobie wybrali agencję jakąś tam PR-ową, która No wszystko Jezu, pamiętam przejęła. to, pamiętam Dokładnie, to. przejęła cyrk. całą komunikację, rozdawała sama kody i odmawiała większości ludzi w ogóle. Ja również dostałem odmowę bez podania powodu. To mówię, to łaski bez. Natomiast z tego, co widziałem, jak zobaczyłem, co tam się odwala w tej grze, to się cieszyłem, że jednak dostałem odmowę, bo stan techniczny był po prostu tragedią. Zresztą tam był hype na tą grę, tam się ludzie spuszczali, natomiast ten hype szybko wygasł. Nie wiem, czy zauważyliście, że o tej grze się praktycznie w ogóle nie mówi teraz. Tak. No tak, ale nie no oszukujmy się, zniknęła, hype był, bo po tyle lat czekania na kolejny tytuł, no, Tak. I no, oni to każdy sami fan nakręcili, czekał, tak. Sami Sami nakręcili nakręcili, a w sumie wyszło... kłamstwami, tak, bo Tak sobie mocno. jedynka czym najbardziej się wyróżniała, w sensie te pierwsze części? Tym Klimatem, całym... bardzo klimatem. Znaczy klimatem, ale ogólnie pod względem gameplayu tam cały ten system AI, ja nie pamiętam jak on nam się nazywał, on się jakoś miał taką Alive nazwę. chyba. I to sobie żyło tam dosłownie, mogłeś wejść na wieżę i sobie patrzeć i ten cały świat żył i tam, nie Żył, wiem, jak dokładnie. kogoś zarżnąłeś, to elo, nie ma go, do widzenia, wiesz. Tak, Wszystko- to było wszystko miało bardzo znaczenie. fajnie zrobione. I Konsekwencje to miał były, być, zresztą ten świetna system gra miał była. być, tak, w wersji 2.0 miał być teraz. I dupa z tego wyszło. I dupa wyszło, się okazało, że tam nic nie ma. Tam nawet kurwa AI nie ma, bo tam AI to Przecież to jakaś wyciągnęli alfa z w ogóle Pegasusa. była, to co oni pokazali, to była tragedia po prostu. Jeszcze ta grafika na tym UE5, oni to tak zoptymalizowali, że tam na Xboxie tym mocniejszym to była kaszka z mleczkiem, tam się grać w to nie dało w ogóle, tam no, koszmar po prostu, ja nie wiem co oni odwalili. No A i jak to też teraz jest konsekwencja. jak to teraz wygląda w ogóle? Bo Właśnie ja nie właśnie. wiem, nie. Ja właśnie grałem 2 miesiące temu. No i Okej. jak? Z 2 godzinki, no i w sensie mi też ciężko się odnieść, bo no ja jestem jedną z tych osób, co ominęło ich po prostu ten Stalkery starsze, nie? Te trylogie W sensie stare. ja mam to do nadrobienia. Myślę, że na Steam Decku to będzie fajnie nadrobić, bo tak jak teraz ty mówisz, że, no, że to są dużo lepsze gry, ten Daniel, więc na Steam Decku sobie pewnie to będę chciał nadrobić. No ale jest remaster jak, zresztą, nie? no, ale grałem jakiś czas temu, no i powiem szczerze, że w sensie, no w sensie ja jakoś, nie wiem, no nie miałem A hype'u na tą grę, grałeś ale na premierę? całkiem przyjemnie się... Nie, ja widziałem, co A, się działo na premierę tak. i jest lepiej niż na premierę. O, W sensie, mam po- nadzieję. no, no. no tak, to jest prawda, no nie oszukuj, no w sensie, no paczowali to, tam nie pamiętam nawet, która wersja mi się popierała, ale to już mniejsza o większość, tam któraś, tam już było trochę po przecinku tego, ale generalnie rzecz biorąc, no jest, jak patrzyłem to, co było na premierę, oczywiście patrzyłem tu na YouTubie, no bo w tamtym momencie jeszcze nie miałem nawet tego, gdzie sprawdzić, bo ani nie miałem Xboxa, nie miałem PC-ta, no ale teraz, jak już ostatnim czasem sprawdzałem to w Game Passie, no to powiem szczerze, że no, jeśli chodzi o samą wydajność i to wszystko, tam pobiegałem trochę po tych mapach, no to AI nadal kuleje, to od razu mogę powiedzieć. Wow, Chuj zrobili.
Ale generalnie rzecz biorąc, no jest lepiej niż na premierę, ale nie jest wybitnie. O, tak powiem. Okej, To bo ja się ciekawe. właśnie, ja się odbiłem od tej gry, bo wtedy jeszcze nie miałem kompa, miałem tylko i Xboxa i Playkę, no i widziałem, jak odpaliłem sobie dosłownie na 10 minut, pamiętam jak to wyszło. Kaszka Bo mnie z też- mleczkiem. Tak, bo mnie to ciekawiło, ja też nie grałem w poprzednie Stalkery, ale cały ten lore i strasznie mi się spodobał, chciałem to sprawdzić, no ale jak zobaczyłem jak to działa i funkcjonuje, to mówię nie będę sobie psuł teraz wrażeń. No ale właśnie myślę, żeby do tego wrócić na kompie, więc jeśli to jest teraz jakkolwiek lepsze i być może na kompie bardziej zoptymalizowane, no to może siądzie. Jestem liczę, ciekawy, liczę, że siądzie. w jakim stanie to będzie na Place, w ogóle jak to będzie chodzić. Ja mam tak samo właśnie, miałem tak samo, że ja odpaliłem po premierze, jeszcze wtedy miałem Xa dosłownie na 10 minut, zobaczyłem jak to wygląda, mówię nie, dobra Elo, nie będę nawet tracił czasu, to w ogóle nie ma sensu. Poczekam sobie na łatki, potem to w ogóle Xbox poszedł, wiadomo, się Dorzuca. sprzedał. I mówię, no dobra, wydadzą na Playaka, to sprawdzimy. No i tak czekałem i szczerze to w ogóle zapomniałem i tu ktoś na grupkę wrzucił, zapomniałem. nie wiem, czy JJ, czy ktoś, że o, Stalker ma premierę na Playaka. Mówię, kurwa, zapomniałem, że to w ogóle żyje. No, Także- wiele ludzi zapomniało. Bo No, jakoś jestem hype ciekawy, opadł jak to wyjdzie, jak pokażą, wiesz, wyjdą jakieś to nie recenzje, tylko tam w sensie wydajnościowo i jak to będzie wyglądać, Testy. bo to wiadomo, te testy, ten Unreal Engine, to Jezus Maria. Wysłać go w kosmos, zapakować we worek No szczelnie. tak, nie no, ja to wiesz, wydrukuję sobie logo i do portfela wsadzę koło zdjęcia żony. To jest. Żeby to musisz Mind blown. zapamiętać, takie gówno musisz zapamiętać do końca życia. No, też jestem ciekawy właśnie. Teraz na Pro będę to odpalał. Jeżeli na Pro będzie znowu kaszka z mleczkiem, to dziękuję, nie gram w to, bo mam dość, tak? Złoczyńców prostu, bo- to powinni w więzieniu przypalać logiem Unreal Engine 5. Unreala na dupie, żeby im takie wytatuowali. Nie, no na wiesz. czole, żeby każdy Na widział. czole, Kurwa, Unreal Engine że 5 wiadomo, tak na czole. że z chłopem jest coś nie tak od razu. Dobra, to przypalanie Unreal Engine 5 to mi się podobało. Myślę, że to będzie temat przewodni całego podcastu. Naprawdę, Nie, to brandowanie Unreal Engine Tu- to jest Tak coś jest. pięknego. To jest cudowny silnik. Cudownie. Korzystajmy- Chociaż Korzystajmy z niego wszyscy. ostatnio jest już trochę lepiej niż było wcześniej, bo zresztą... Chciałem wam coś powiedzieć odnośnie Robocopa, ale jakbym powiedział, to urwaliby mi łeb, bo dopiero jutro embargo schodzi, tak jak teraz nagrywamy ten podcast, także nic nie powiem, a on też jest na Ale Unreal ktoś Engine mógł 5. wejść na Metacritic. Tak. Dobra, ja nic nie mówię, bo mi urwią łeb w każdym razie. No dobra, słuchaj, czyli tak. tak, W takim Helldivers razie- na X-ie spoko. Czy się sprzeda? Dobra. Nie wiemy, czy się sprzeda. Stalker na Czas Playce. pokaże. Myślę, że To większość to się chyba nie musi sprzedawać. No. Zobaczymy, też zobaczymy, mi co się z tego wydaje, ale będzie. to myślę, że Stalker na Playce to takie meh. Jest spoko. No, zobaczymy, Przez to, co że- z tego wyjdzie. Przez to, że Mam każdy nadzieję, widział że będzie w jakim fajnie. to było stanie, tak? Także wiesz. No nie smak Ja- pozostanie, także tak. Ale powiem. odnośnie Po prostu. Helldiversów, no życzę z tej strony jak najlepiej, ze względu, że wiadomo, no im więcej graczy, tym większe wsparcie będzie, no będą coś tam kombinować. Jeżeli ktoś tu słucha, ma Xboxa i się zastanawia, to śmiało walić, bo to jest, no, kozak, nie? No, jeszcze jak masz paczkę znajomych, to już w ogóle, kurwa, Mhm. tyle frajdy jest w tej grze, że ja pierdolę. Jak cię ktoś wkurwi, to jeb mu granat pod nogi i fruwa jak Zwyżu- kukła. A bo tam Arte 120 mm, ten baracz, kurwa, chodzi. A, chodzi- Znaczy to dobry. ja to ogólnie mam taki plan, że jak to wyjdzie na Xboxa, to sobie ściągnę i będę grał z randomami. I o ile nie będzie żadnego oznaczenia, że na przykład ktoś jest z Xboxa, to wtedy będę na tam pytał randomów i po prostu będę im psuł rozgrywkę. Będę ich wysadzał, przyklejał do nich A naloty. tam znaczki chyba są. Jak grasz, Unreal na której ja Engine grałem mi z przypadł, PC-tem, to słuchaj. chyba się wyświetlają PC-towcom znaczki, że jesteś z Uprzykrzę. playaka. Uprzykrzę Ja im to życie. crossplay wyłączam od razu, to nawet nie wiem. To jest pierwsza rzecz, którą robię w grze. Nie, Kurwa. nie, jak koopowa gra, to powiem ci, że nie. Jak przy koopowych grach, to nie. Ja niestety miałem już takie sytuacje, zresztą kiedyś o tym mówiłem. Chyba, że w jest Outriders grałem z PvP kolegami. No, Chyba, że jest Outriders PvP grałem tryb. ze znajomymi, No. graliśmy na Xboxie, no i siedzimy sobie, gramy sobie i nagle ktoś wpada do party, to był koop też, nie? No i gościu się teleportuje po wszystkich mopkach i rozpierdoli ich wszystkich cheater, nie? I napisał z PC oczywiście, bo przecież na Xboxie nie ma cheatów, z PC napisał, że ten boost był darmowy, a następny $5, nie? To go wyjebałem.
Wpisz numer karty kredytowej, żeby kontynuować, No tak? dokładnie. Nie, no, to po prostu wolę wyłączyć ten crossplay, mam spokój, ciszę, nie ma cheaterów, w ogóle wyrąbane mam. Dobra, jeszcze odnośnie Stalkera chciałbym tu na koniec powiedzieć, że miałem przyjemność recenzować te remastery. One są naprawdę fajne. Z tego co wiem, chyba ten remaster nie wyszedł na kompa, chyba że wyszedł i coś się zmieniło, nie wiem, bo z tego co widziałem wyszły na konsolę i miałem poprawiony silnik. Ta wersja na kompa nie miała poprawionego silnika, dalej jest ten stary. Może się to zmieniło, trzeba by tam zweryfikować, ale w każdym razie na konsolę gorąco polecam, bo poprawili silnik, znacznie lepiej chodzi niż na kompie. Nawet najdroższym kompie za 20 kafli to się zacinało, na PlayStation się nie zacina. Także No i jest Xbox. w plusie, nie? Tym ekstra i tam premium. może jak jest, one tak. tam mają, Tak, to także są polecam te stare trylogię. kolekcje, można sobie sprawdzić. Także polecam trylogię, myślę, że będzie fajnie. Dobra, jedziemy z następnym tematem. Następnie mamy sprawę bardzo przykrą, mianowicie są to gigantyczne wręcz zwolnienia w Microsoftie, któremu zresztą, tak jak mówiliśmy, nie wiedzie się ostatnio najlepiej. Ostatnio zwolniono niemal 9000 osób w samym Microsoftie w tym roku, także wiecie jaka to jest Znaczy, liczba, no W kosmiczna. tym roku to jest 15 000. 9 Tak? tysięcy. To już może mam dane. 9 tysięcy to tylko teraz w lipcu. Teraz to ostatnie No to zwolnienie. przepraszam, to Tak. nawet nie wiedziałem, myślałem, że to jest tego, no to jeszcze grubiej, tak? To już w ogóle to ja pierdykam, nie? Pomyślałem, że to jest 9 do tego, to w takim razie w lipcu. Do tego też anulowano ciekawe zapowiadające się gry, był to Perfect Dark, którego tam no Microsoft się spuszczał nad nim, tak? I anulowany, Everwilds anulowany, jeszcze nie zapowiedziana gra od twórców The Elder Scrolls Online też chyba została anulowana, jeżeli dobrze pamiętam. Co tam się do cholery dzieje, to naprawdę nie wiem, także chciałbym was tutaj spytać. Tutaj, jako że mamy gościa specjalnego, niegdyś związanego właśnie z Microsoftem, także naturalnie oddaję ci głos, Michale, jedziesz z tym tematem, Yeah, zobaczymy, boy. co masz do powiedzenia, boy. No, dokładnie. Teraz nie wiem, czy grillować, czy nie. Dawaj, Tak, dawaj, no wyciągaj brudy, wyciągaj brudy. No, miałem super przyjemność właśnie pracować przez 3,5 roku dla Xboxa i ja pamiętam to doskonale, jak zaczęły się te informacje o zwolnieniach, że właśnie nadchodzą tutaj zwolnienia. Potem 3 miesiące później, no to u nas w pracy i ja sam też po prostu trząsłem portkami, czy to nie dotknie również mnie. Ale te wcześniejsze zwolnienia były jakby, przeszedłem po tym suchą stopą. No ale co się dzieje? Ciężko troszeczkę stwierdzić. No, ja kiedyś właśnie chyba, Daniel, z tobą rozmawiałem prywatnie, że to się zaczęło po przejęciu Activision Blizzard, że ja czytałem też dużo na różnych forach o tym temacie, że no, generalnie dywizja Xboxa pożyczyła pieniądze od głównego Microsoftu na te transakcje, a jak wiemy, to było Bardzo, nie pamiętam już dużo. dokładnie. 40 miliardów chyba? To, Czy więcej nawet? Nie, Coś w tym więcej. stylu W sensie chyba. na zakup Blizzarda? tak, to jest 100... Zaraz Nie, Więcej sprawdzę. nie nawet. pamiętam. Cholera, nie pamiętam właśnie. Mi się Ceny wydawało, że zakupu. 40 coś, chyba że mi się porąbało z tym dealem od Sony. Nie jestem pewien. No nieważne, no generalnie Bardzo dużo w każdym razie. grube miliardy dolarów i czytałem właśnie dużo doniesień, że dywizja Xboxa musiała pożyczyć te pieniądze od głównego Microsoftu, a że zawsze było tak, że ten Xbox w Microsoftie 69 miliardów się wtrącę. Zakup 69 miliardów. 69, Ja 69. pierdolę. No, chore pieniądze, tak, ale i w sytuacji, kiedy doszło do tej pożyczki, czy jak to inaczej nazywać, od głównego oddziału Microsoftu, to Od było... tatusia. Tak, to było dużo doniesień, że jak zawsze był ten Xbox takim wolnym elektronem, bo przecież mamy Windowsa, mamy Office'a, mamy OneDrive'a, mamy chmurę, wszystko, utrzymujemy się i tak. No i ten Xbox niech sobie robi co chce. A w sytuacji kiedy, to mówię, to są doniesienia, to nie jest nigdzie potwierdzone, w sytuacji kiedy tyle kasy zostało udostępnionej przez górę Microsoftu zwykłego, to oni stwierdzili, no to musimy się przyjrzeć, jak temu Microsoftowi, jak temu Xboxowi idzie, skoro daliśmy im te 69 miliardów dolarów. No i jak się okazało, to po jakichś tam audytach i po sprawdzeniu tego dokładnie, no okazało się, że wcale te tabelki nie są jakieś turbozielone, słynne excelowskie tabelki i trzeba tutaj coś zrobić. I zastanawiam się, ja jestem w stanie w tę teorię uwierzyć generalnie, że po właśnie tej pożyczce, w cudzysłowie, bardziej tutaj na to zwrócili uwagę. No, ale na przykład totalnie nie rozumiem tego ruchu, że
wszystkie lokalne działy social media w Europie zostały zamknięte. Jakby to totalnie było to dla mnie zaskoczeniem, no bo chyba wszyscy się zgodzimy, że generyczny content prowadzony z centrali to nie jest coś, co chcemy oglądać i generycznie tłumaczone. Więc przykro się na to patrzy. Też, no jak wiemy, moi dobrzy znajomi, z którymi dzieliłem swoją 3,5-letnią przygodę w Xboxie, też niestety ich to dotknęło i po prostu słabo to wygląda. Też szkoda tego Perfect Darka na pewno, bo myślę, że tutaj taki powrót po latach byłby naprawdę Potencjał fajnie był, odebrany. nie? Tak, to był super i jak czytałem też właśnie o tym, jak oni się tam wypowiadali, że w stylu, że to jest konieczność jakiejś dostosowania organizacji do dynamicznego rynku i skupienia się na priorytetach. Ja zawsze mi się nie podobało to, że no to jednak była taka korpomowa zawsze i realnie się niczego nie dowiadujemy, a w zamian dostajemy właśnie zamknięcie różnych projektów. Tak samo przecież to dotknęło Turn 10 Studios od Forzy Motorsport, nie? Tam też poszło tam chyba ponad 70 osób z tego studia, więc też No, ciekawe. połowa chyba tam poszła. Tak, no. więc też ciekawe, jak to wpłynie na przyszłe projekty i na przyszłe odsłony Forzy. No, słabo się dzieje, przykro mi się na to patrzy i obawiam się, że to po prostu jeszcze nie jest koniec. No, też się tak obawiam niestety, bo widzę, że cienko wszędzie ten Xbox, tak? A Rozmienili się naprawdę, moim to jest zdaniem. najlepsze, że maile No. tam w ogóle z tymi zwolnieniami i tam list, powiedzmy od Phila, to był, że jest ogólnie zajebiście, No, jest zawsze tak elegancko, mówił. no I super wiesz, gier jest pełno, nie? tak, Zajebistych do super grania. tytuły, zajebiście nam idzie, wszystko jest elegancko i wiesz, że ten rok jest super mega, Rekordowy. wiesz, jesteśmy na plusie, bla bla bla, ale wiesz co, kolego, pierdalaj. To jest Pierdalaj, w ogóle, za dużo kosztujesz. wiesz, tam nie ma żadnych, to jest w ogóle takie mydlenie oczu i tak jak właśnie tu było powiedziane, że tam nie ma żadnych konkretów, tam nikt nie wie, nie ma pojęcia co się dzieje i nagle Pierdolenie jest takie po prostu. wychodzi info, jedno studio uwalone, czy tam wiesz, część zespołu, drugie studio uwalone, tu coś tam, jak zaczęli łatać, propos na przykład Forzy Motorsport, bo Turn 10 w tym momencie chyba tylko zajmowało się motorsportem, nie Horizonem, bo Horizonem to chyba Playground tam działa, to zaczęli łatać tego motorsporta i naprawdę tam ludzie zaczęli się cieszyć, że jest spoko zajebiście, po No, czym ogarnęli wychodzi to, i nie? ogarnęli tego motorsporta normalnego, dużo rzeczy pododawali, po czym dosłownie tam to była chwila po tej łatce, gdzie tam wszystko połatane zostało, wychodzi informacja, że właśnie tam połowa studia w odstawkę Leci. wywalona i w ogóle, że dalsze wsparcie zostaje odcięte, że gra nie będzie już wspierana, nie? To jest... Kurwa mać, no ludzie. Kto No i tak tutaj robi, też kurwa, z taką marką dużą? No i to też płynnie można przejść oczywiście do całego Game Passa i to jaki jest tak naprawdę realnie ten cel tej usługi, no bo w sytuacji, kiedy znowu zamykamy kolejne studia, czyli nie będzie doładowywane contentem ta usługa, albo będzie mniej, no i też widziałem wiele już memów zrobionych, że właśnie, że Game Pass bez gier, coś takiego i jakby jeśli oni będą chcieli się skupić tylko na tych AAA-ach, faktycznie, żeby zredukować te mniejsze gry i może wejść w więcej partnerstw third party do takich mniejszych projektów, a jeśli chodzi o Xbox Game Studios, to skupić się na tych największych gierkach, które będą w Game Passie. Być może to jest ich cel, ale no ciężko tutaj cokolwiek kreślić, bo w każdej chwili mogą zaskoczyć po prostu. To negatywnie raczej. No raczej Niestety. tak, niestety. To jest to, że naprawdę tu właśnie nie wiadomo, cienko z to której wygląda. strony na tym patrzeć i o co tu w ogóle chodzi, wiesz, bo tu masz Perfect Dark, wychodzi ten zwiastun, gdzie on po tym pokazie to głośno było mówione, że on wali skamem, że coś tu jest nie CGI. halo, że CGI, że to przez AI generowane gdzieś tam coś robione, że tu coś nie pasuje, tu coś, to ludzie zaczęli wychwytywać w moment, że tam coś nie grało w tym zwiastunie. Coś śmierdzi po prostu, tak? I że oni coś tam mieli, musieli pokazać, więc to podrasowali przez AI, czy tam cholera wie przez co, puścili to, okej,
zatrybiło, bo faktycznie ludzie się zajarali, no bo wiadomo, powrót marki i tak dalej, tym bardziej, że no Perfect Dark, no w sumie kultowa gra, tak? I teraz nagle, wiesz, uwalony Kasują. projekt, kasowanie, nie wiem, to jest, co tam się musi dziać No nie wiem, Znaczy, wewnątrz? tutaj, naprawdę, no. tutaj chyba po prostu oni szukają cały czas jakiejś, nie wiem, swojej tożsamości być może, no bo jakby to, że przegrali wojnę konsolową i jej nigdy już nie wygrają, to jest jasne. Odpuścili ją w ogóle, nie? Tak, no ale właśnie ja to tak widzę. Najpierw kiedy poszła informacja o tym, że odpuszczamy konsolę, no to był fokus na Game Passie, że tego Game Passa ciśniemy na PC-ty, na wszystko inne, chmurę. Potem wyszła ta nasza chyba wielu ulubiona kampania This is Xbox. O Jezu, tak. To Tak, była tak. automasakracja po prostu Xboxa. Więc tutaj po Autozniszczenia. prostu, tak, więc tutaj po prostu kolejny obszar, który muszą jakkolwiek zagospodarować. Teraz ten handheld, czyli kolejne znowu rzeczy Tak. i mam wrażenie, że to jest takie rozdrabianie się trochę na drobne i jednocześnie Dokładnie. szukanie tego złotego środka, że co zażrę, czy zażrę ten Game Pass, czy zażrę to i przez to takie błądzenie to też na pewno ma wpływ na te zwolnienia. No tylko szkoda tych ludzi, którzy wiadomo pracują tam z pasją i nagle po prostu mu się dowiadują, No, szkoda. że lecą, więc tutaj Ludzi zawsze szkoda. jest duży rozgardiaż, takie szukanie chyba ich takiej swojej nowej niszy, że tak powiem. No i to będzie pochłaniać niestety moim zdaniem te kolejne To boli, te stanowiska. wszystkie fuzje, wchłanianie, czy Bethesdy, A potem zamykanie zresztą tego. całego, no nawet nie Bethesdy, bo tam jeszcze te studia, które były tam pod nimi, tam cały ten, Boże, jak to, Zenimax No ten to się cały nazywało? Ta cała- Zenimax, tak, Zenimax Tak. Studios. Od tych mobilek jeszcze przecież chyba tam ucięli Tak, coś, ale tak? wiesz, i tu Od ci Candy wychodzi. Crusha? I to już wtedy coś mi nie pasowało. To ja mówiłem od początku, że ten Game Pass to trochę będzie takim zabójcą dla powiedzmy tych mniejszych studiów, nawet które tam zostały wchłonięte, bo to był Hi-Fi Rush. Przecież ta gra, no, to świetny tytuł, tak? No tak, To idealna do pasa gra, nie? Tango Gameworks, oni zrobili tego Evil Wittina tak samo 2 części. Ja tak liczyłem, że trójka wyjdzie. Nawet nie wiem, czy tam już nie były plany jakieś na trójkę, czy to gdzieś tam nie krążyło. Coś chyba było. że coś słyszałem. będzie. Po czym ten Hi-Fi Rush wychodzi i oceny, no i wiadomo, wylądował tylko w Game Passie, bo na Playkę to został wydany tam, nie wiem, po roku. Ja nie wiem, czy jak on nie został wydany na Playkę, to w tym samym momencie właśnie nie zostało studio skasowane. W tym samym momencie. Jakoś w tym samym momencie to właśnie się zrobiło. Już wtedy mi się takie lampki zaczęły, wiesz, zapalać czerwone, że tu coś mocno nie halo się zaczyna dziać tam z tej strony i tu, wiesz, plotki o jakichś tam projektach, jakichś tam studiów nagle, że nie jednak anulowane. No i wiadomo, no plotki plotkami, no ale teraz to już jednak nie są plotki, tak? Bo to te zwolnienia zaczęły wychodzić i to, co w tym roku tam się dzieje, to już przechodzi ludzkie pojęcie, tak? Ja jeszcze chciałem tutaj dodać, że ja mam takie powiedzonko, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak? Xbox No wiadomo. próbuje 50 strok za I tylko ogon ty. pociągnąć i ten. Jak i Sasha Grey. Wychodzi z tego, jak Sasha Grey. I wychodzi z tego w sumie nie za wiele, bo każdą robi po prostu kiepsko, tak? Zamiast sfokusować się, nie wiem, na kilku jakichś głównych niszach, no nie mówię na jednej, tak? No bo Microsoft to jest ogromna firma, może sobie pozwolić na przykład, żeby sfokusować jednocześnie mocno na przykład konsole, na przykład PC-ty, coś tam jeszcze i też to powinno wychodzić dobrze, powinno, podkreślam, bo nie wychodzi. Ale oni robią 50 różnych rzeczy. Ten cały teraz z Facebookiem, jakieś tam partnerstwo, te Google, napuścili się tam, że będzie super tego śmego, wychodzą, okazuje się, że to będą gogle po prostu w czarnym kolorze i będzie streaming z Xboxa gier. No to wsadźcie sobie to w dupę, tak? Na co mi takie coś? Że to jest śmiech na sali. No teraz ta konsola, ta ROG Xbox Ally, tam się ludzie napalili, że będzie można gry z Xboxa włączać tego śmego, a to jest kurwa troszeczkę zmodyfikowany Windows, tam on ma normalnie odpalać gry z PC-ta i streaming i chuj, nie? I No tak, no bo to jest odchudzony, ma to być odchudzony Odchudzony Windows, Windows, no. żeby mniej tego RAMu i tego wszystkiego A i zażerał, tak gier z a Xboxa i nie tak odpalić. będzie wpieprzał w opór tego w porównaniu na przykład do takiego Steam Decka czy Bazajta na No. zwykłym Alaju, bo To Bazajt jakaś- na Alaju to jest jakiś też bardzo żart dobre to jest, rozwiązanie. naprawdę. Tutaj od razu pozdrowię naszego kolegę Tomasza, bo on tak gra właśnie na Alaju i generalnie rzecz biorąc, no i tak będzie, obstawiam, mimo że to, no chyba aktualnie to będzie najpotężniejszy sprzęt taki przenośny i najdroższy,
Ale nie najlepszy. Nie, w sensie, no najlepszy, no tak, dobra, zgadzam się, bo najlepszy jest Steam Deck. No tego bym nie powiedział, PS5 Pro, kurde, no wiadomo. Ale nie, mówię o przenośnym Nie, sprzęcie. mówimy o, wiesz... Żartuję, no jaja sobie. No to Switch 2, dobra. Znaczy Switch nie, 2, no okej. dobra, no spoko, możesz na AliExpress kupić ekran, który zamontujesz zamiast jednego boku i jak weźmiesz ze sobą powerbanka, to możesz mieć PS5 Pro jako przenośny sprzęt, spoko. Nie, Bez 5 minut. Ale generalnie rzecz biorąc to tak, no jeśli chodzi o samą wydajność, no to tak, to ma być najpotężniejsze, ale no nie będzie to najlepsze, no nie oszukujmy się. Jeszcze Nie bez wracając- powodu, przynajmniej ja tak uważam, jeszcze będąc tutaj przy głosie, No. nie bez powodu Valve nadal czeka z drugą edycją Steam Decka, moim zdaniem, bo na ten moment nadal praktycznie, no powiedziałbym, że 90-80% gier odpalisz na Steam Decku tak, abyś komfortowo rozegrał tą rozgrywkę. Oczywiście, no wiadomo, jak puścimy tu Horizona, nie wiem, któregoś na jakichś wodotryskach, no to on się będzie dławił, no ale Albo ogólnie rzecz Cyberpunk. biorąc, jak mierzymy, no Cyberpunka, powiem ci szczerze, odpalałem i to wersję z GOGa na Steam Decku, z Frame Generation od FSR-a, Nie, no można błagam, spokojnie- bez framegena, błagam. stary, no wiesz, używając takiego sprzętu musisz iść na pewne Nie, kompromisy, to ja no nie chcę, to oszukujmy wolę się. nie grać. Ale generalnie rzecz biorąc, kwestia jest taka, że mimo wszystko, no jak chcesz pograć, masz tylko to jesteś w stanie tak wycyrklować ustawienia, jeśli chodzi o Cyberpunka, żeby w tych stabilnych 30, a jak ja się bawię ustawieniami, to nawet i w 40 paru, 50 klatkach, że ta gra wygląda naprawdę dobrze, jesteś w stanie pograć. I wiesz, to jest tak samo jak nie każdego jest stać na dany sprzęt, ale ma te możliwości pogrania, tak? Dlatego jest też taka popularność Series S, tak? To jest sprzęt za 500 zł z drugiej ręki i odpalisz na tym praktycznie wszystko. To, że jest to hamulec aktualnej generacji, między innymi, moim zdaniem, to jest inna kwestia, ale to już o tym gadaliśmy, tak? Tak, o tym już raz rozmawialiśmy. Nawet tutaj. No To jeszcze tak w wracając ogóle do tematu Xboxa ten- na sekundkę. ten Czekaj, jeszcze. Ja. Jeszcze ja chcę. Wróca Fox! Powiem tylko coś przez sekundę i moim zdaniem nie wiem, co ten Microsoft za bardzo robi, bo tak myślę, że on się pogubił po prostu. To kierownictwo się pogubiło, tak jak mówił zresztą Michał, że oni szukają tam swojej tożsamości. No myślę, że ma rację. Oni się pogubili, nie wiedzą za bardzo co robić, bo oni pierdzieli jakieś głupoty tam, że dla nich Sony nie jest konkurencją, coś tamtego, kiedy Sony ich miażdżyło po prostu jak takiego robala, no to oni gadali, że jest fajnie, w ogóle tego śmego. Nie wiem, co oni robią i naprawdę z tego, co widzę, oni doprowadzą do śmierci w ogóle tej konsoli. Nie wiem, czy w ogóle będzie następny Xbox, bo nie wiem, czy jest sens. To wszystko Będzie, się sypie będzie. po prostu. Będzie, Może no będzie, będzie. Ma ale być, no i to sypie ma być się okrutnie potężny po Coś prostu. tam było mówione, że ma być. Sypie się przeokrutnie ta platforma. Jeżeli wszystko jest Xboxem, to po co mi Xbox, tak? Tak to dokładnie. zakończę po prostu i już oddaję głos Rafałowi, który mnie Nie, chciał ja tam to zabić. chciałem tylko dodać odnośnie tego Series S-a, że on to powinien mieć wyjście z kart tak zwane euro i jego powinno się podłączać do CRT, żeby tam jakość była uznawalna za względnie dobrą, to powinno być do telewizora CRT podłączane, kurwa. Bo przecież to, co tam się wyprawia na tej konsoli, no Jezus Maria, naprawdę trzeba być desperatem, żeby w większość tytułów w sumie na tym grać. No Jakby ale co to mam co kto eskę. lubi? Oj, Mamy. wiecie, ile było walki po prostu z tym, żeby racjonalizować Series S, jak pracowałem na nich. O człowiek. Na pewno, podejrzewam, że niezłe fikołki umysłowe gibasy tam trzeba było robić, nie? Żeby to ogarnąć. Znaczy, no, kreatywnym trzeba było być, nie? O, no na pewno, tak. Dokładnie tak jak kreatywnych wypowiedzi udzielają przedstawiciele Microsoftu ostatnio. Tak, z których nic nie wynika. Gadają pół Czyli godziny, to a co nic tam nie się wynika. dzieje, te generyczne, te wiadomości, memy i tak, znaczy memy, te ich obrazki, gdzie tam ktoś, kto tym operuje, nie potrafi nawet AI obsłużyć dobrze, żeby mu to tam ChatGPT O Boże, odpowiednio i wygenerował. jest do LinkedIna. To jest Ja masakra pierdolę. jakaś. Widzieliście to na LinkedInie, czy nie? Znaczy Które? z tym, Co z że tym AI? szukają pracowników. Microsoft szuka grafika. Tak, widziałem. Tak, No. widziałem. Grafikę w AI i Tak. ekran był z tyłu tyłu tego monitora. laptopa. Jezus Maria, nie no to przypał tak.
że nikt tego nie sprawdził, No i żaden właśnie, ale typ że tam nie kurwa wpadł tego na nie to, zobaczyli bo... przy wrzuceniu, nie? No to Jezus jest to. Maria, no przecież wstyd taki, że normalnie kosmos, nie? Jaki Może, tam... może, Ale- myśleli, że to jakieś, może myśleli, że to jakieś LEDy są na tym monitorze. Że co? Że masz tego Ambilighta, kurwa, od Philipsa. Jakby co, to pozdrawiam przedstawiciela Philipsa, niedawno z nim rozmawiałem właśnie. Fajna technologia, jakby co, mordeczko, także chyba podchwycił Microsoft ją. Nie no, bilajcik bardzo fajny. Dobra, to co, jedziemy na następny temat, bo nie kopy leżącego już, że tak powiem, Nie, no Microsoftu, to już nie który ma co. położył Oj, się, to ważny temat dla nas przestrzelił graczy, sobie bardzo kolana ważny i temat. leży. Dobra, ważny temat, ostatni właśnie ważny temat, to jest sprawa petycji Stop Killing Games, która zyskała ogromny rozgłos. Tutaj przypomnę, że chodziło o to, żeby zmusić wydawców do pozostawiania gier w grywalnym stanie, nawet po zakończeniu wsparcia, czyli żeby nawet jak oni już wypną się, że tak powiem, na jakieś gry, żeby dalej dało się w nie grać, żeby na przykład serwery gier online, jak są wyłączane, żeby grę przerobiono w taki sposób, żeby działała offline, tak? I petycja jeszcze przed nagraniem tego podcastu osiągnęła już próg 1 000 000 podpisów, czyli w sumie spełniła zadanie. Na chwilę nagrywania tego podcastu brakuje tam zaledwie kilkadziesiąt tysięcy głosów do 1 400 000. A po co te 1 400 000? Po to, żeby mieć jakiś zapas, bo tam na pewno będą jakieś głosy nieważne, po to, żeby mieć zapas, żeby na pewno to przeszło. Jak to przejdzie, będzie się to musiała zająć Komisja Europejska. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj przy okazji jeszcze powiem, że jestem dumny tutaj ze wszystkich graczy, bo my żeśmy wszyscy głosowali. Fajnie, że to wyszło, fajnie, że wszyscy zagłosowali, fajnie, że to przeszło. Pewnie to zaraz się jeszcze przejdzie z dodatkiem, będzie to 1 400 000 i będzie musiała się komisja tym zająć. No i teraz zapraszam Cię, Benie, do kontynuowania tego tematu, bo Ty tutaj wiem, że jesteś napalony na to Stop Killing Games, także jedziesz. To ja? Tak. Dlaczego ja jestem napalony? Nie jestem napalony. Tak Nie, no, posłucham, żarty. ja go słucham, ja mu wierzę. Nie, no w sensie ja Nie. mówiłem, że Benny wie temat, bo Benny też przecież zbiera pudełka No i właśnie. dla niego to jest istotne, tak jak i Tak, w sumie ale dla mnie, no. pudełka pudełkami. Wiesz co, tam w ogóle ostatnio wyszło oświadczenie tego, Boże, jak oni się nazywali, powiedzmy tego stowarzyszenia tych deweloperów i tak dalej, oni tam się w kupę A. zebrali i tam też Że wypuścili po dupie oświadczenie. spłynął im. Kurwa, ale oni chyba w ogóle nie zrozumieli o co chodzi w tej całej akcji, o co nam chodzi, bo Tak. tam są jakieś dziwne, naprawdę oni tam fikołki jakieś Fikołki. merytoryczne robią, Umysłowe. że wiesz, po premierze wspieranie gier, bla bla bla, że to koszta, serwery, wiesz, to jakieś dziwne w ogóle gadki, przecież najprościej, tu chodzi o to, że masz grę, wychodzi, kupujesz, wiadomo, płacisz, to nie jest free-to-play tytuł, płacisz, masz No, wiadomo, nie? nieważne, czy masz na płycie, czy masz na Steamie, na chuj wie na czym, nieważne, kupiłeś ją i zostaje 15 graczy po roku, przykładowo, i oni stwierdzają, dobra, nie będziemy tego utrzymywać, bo to się nie kalkuluje, zamykamy grę i na ten dzień zamknięcia gry wypuszczają łatkę albo narzędzia, które pozwalają graczom po prostu stwarzać swoje serwery, że grę możesz Tak, utrzymać master w server życiu włączyć. niezależnie od twórców gry i tu o to właśnie najbardziej chodzi i ja mam wrażenie, że oni tego nie potrafią pojąć. Tu o nic innego nie chodzi. Przy tworzeniu gry na samym Albo starcie, specjalnie tak robią na samym stary. starcie gry, dobra, zróbmy coś, nie wiem, narzędzie, które umożliwi przy ewentualnym zabiciu gry graczom dalsze granie na własnych zasadach, serwerach, cholera wie, czy tam na offline, wiesz, cokolwiek i tyle. I to tyle wystarczy. Jeśli tu się mogę na chwilkę wtrącić, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że były już kiedyś takie rzeczy, bo tutaj wystarczy w sumie master server po prostu udostępnić graczom. Przecież zdarzały się takie gry wielokrotnie już kiedyś na PC na przykład, które miały wyłączony master server, ale na przykład producent wypuszczał ten master server i ktoś z tego hostował prywatnie i ta gra działała. Tak było z Bad Company 2 na przykład. On ma wyłączony serwer, ten główny master, natomiast wyciek, oni nie dali nawet tego, ten master server im wyciekł gdzieś tam, kiedyś jakiś wielki leak był, pamiętam, że był młyn i on trafił do graczy i oni włączyli ten master server i ta gra działa ciągle, tak? Także tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, oni tam pierdolą jakieś głupoty w tej wypowiedzi, może po prostu specjalnie pierdolą, żeby tego nie robić, bo pod dupie im spłynął. Przecież weźmy nawet Chodzi o starszy... to,
starsze No. gry, tam FPS-y, nie wiem, jakieś Quake'i, pierdoły, chuje muje, dzikie węże. Przecież to wszystko to się grało na pirackich serwerach. Czyli tam na zasadzie zakładałeś sobie w domu serwer, wbijała ci ekipa i graliście i tyle. I tam No nic tak, więcej no. nie potrzebowałeś nikogo z zewnątrz. No to Tylko master Czy to server jest- musi być online, tak? I to kurwa, wszystko. taki problem jest, żeby. No ale to nawet nie, bo to peer-to-peer, na zasadzie ktoś łączył się do ciebie, tam nie potrzebowałeś też nawet można, tak, żadnego IP serwera, wystarczy wiesz, z wpisać zewnątrz. było, No tak? dokładnie, no po IP się łączyłeś, do widzenia, no przecież tak się grało, we wszystko tak się No grało. pewnie, no to, tak, to, no. a Pewnie, teraz że tak nagle, można, to kurwa, dostatecznie, wymyślają jakieś, wiesz, i jeszcze zasłaniają się tymi licencjami, tym EULA całym, czy jak to tam się zwie, gdzie oni uważają, Ta że to EULA. oni se coś napisali i to Regulamin. wiesz, regulamin, kurwa, i to ma obowiązywać. Wcale nie, no prawo jest prawem, a ty sobie możesz tam wszystko napisać, a i tak to nie będzie obowiązywać i tyle, no i wiesz, prawa nie przeskoczysz, no, a oni uważają, że nie, kurwa, bo jest w regulaminie, ble. No nie, no to tak nie działa. No, Michał, co ty na ten temat sądzisz? Na Stop Killing Games podpisywałeś? Wiesz co, ja zajebiście się cieszę, że w ogóle to chyba jest pierwsza jakikolwiek case gamingowy, który się chyba dostał do Komisji Europejskiej, tak mi się wydaje. Chyba tak. Więc to fajnie widzieć to, że jakby społeczność graczy na całym świecie jest tak zjednoczona i chyba w ogóle Polska jest druga w ilości zebranych Tak, podpisów. Chyba tylko Niemcy są przed nami, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy Norwegia, czy Szwecja jeszcze nie była też bardzo wysoko chyba. Nie wiem, czy ona Znaczy, no wiadomo, No. gracze jeszcze tam, no tak, gracze na świecie, ale no, że ogólnie no to dotyczy Europy, nie? No bo to jednak Tak. tylko u nas ma to obowiązywać. Na razie. Tak, Więc- no. O ile Więc przejdzie. to jest mega inicjatywa. No i już muszą się tym zająć, skoro jest 1 milion podpisów, no ale na pewno te Prawie całe... 1 400 już, brakuje Tak, 33 tak. tysięcy. Ale całe to lobby wydawców to będzie o to walczyć, żeby tutaj to uwalać. Oni Jakieś tam tam chyba... jakąś tą zawiązali, że europejskie stowarzyszenie. tak, jakieś tam stowarzyszenie, wydawców, ale mówię, przeglądów, tak, tak, tak. coś takiego, To nie? jest to właśnie, ale oni tam wydali oświadczenie, ale to oświadczenie jest strasznie kulawe. Oni tak jakby w ogóle nie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, w tym Stop Killing Games. Jaki Oni jest clue poszli od razu, sprawy? że tak. Oni w ogóle jakieś dziwne argumenty zaczęli tam wyciągać i to jest jakby nie ma znaczenia, znaczy nie ma znaczenia, to w ogóle nie odnosi się do tego, co jest w Stop Killing Games. To jest, nie wiem. Mhm. Tak, oni coś tam mówili, że to jest, nie wiem, jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dla naszych produktów, dla naszych gier. Tak, że jakieś... nikt nie będzie mógł kontrolować, bo że jak oni mają swoje serwery, to oni mogą kontrolować różne rzeczy, cheaterów, mowę nienawiści, tam wymieniali jakieś pierdoły, a że jak będzie dostęp do tego miał, w sensie, że jak my będziemy to kontrolować, oni nie będą mieli tego dostępu do kontroli, to że będą się jakieś cuda na kich działy. Znaczy, Pierdolenie oni tak oszopenie, jakby, kurwa. że to odpowiedzialność spadnie na nich. No nie, no. Co cię kurwa interesuje? Ty formalnie grę uwaliłeś. Ludzie grają O na Jezu, swoim- ale że odpowiedzialność spadnie na nich, no ale kurczę, jak gracze robią mody najróżniejsze, jak wiemy, do gierek, no to No. jakby w czym problem, nie? No i Jakby tu się... troszeczkę wyklucza No się tak, to. ale No. tu się wykręcą, że właśnie to jest mod, przecież my tego nie zrobiliśmy. No a tam jest prywatny serwer, to ty też go To nie też nie zrobiłeś zrobili, nie? i też ciebie to kurwa nie interesuje, co tam się dzieje. No to i mówię, oni tam się Piecze tam ich dupa, nie? no, piecze, no boli ich tam potężnie, nie? I tu też... Nie, ma boleć. Ma boleć. No. Dokładnie. Także no, mam nadzieję, że to przejdzie. Ale fajnie, że to w ogóle się zainteresowali tak ludzie, bo my tu żeśmy też kiedyś zresztą jeszcze z Michałem próbowali walczyć o to, żeby na X360 tam gry udostępnić w sklepie Microsoftu, pamiętasz? Żeśmy Pamiętam. też cisnęli wspólnie. Ja też cisnąłem jeszcze z Ubisoftem, cisnąłem też z 505 Games na przykład i tak dalej. I wszystkie oddziały u nas, te polskie, były chętne do współpracy, chętne do rozmów. Zresztą Michał tu też był chętny, właśnie mi też pomagał właśnie w tym, żeby, bo to wtedy była taka sprawa, że zamykano sklep X360 Marketplace, natomiast niektóre gry nie były dostępne u nas, nie wiadomo w sumie z jakiego powodu, na przykład były u Szwabów i tak dalej. No i Xbox gadał, żeby sobie te gry kupić, zanim oni zamkną sklep, ale my nie mogliśmy ich kupić, bo u nas nie było tych niektórych gier i w sumie nie wiadomo dlaczego. I my żeśmy o to walczyli, żeby je po prostu przenieść na chwilę chociaż, tak? Zanim ten sklep zamkną. U nas wszystkie studia, wszystkie te oddziały, tak jak mówiłem, Michał tutaj pomagał, Ubisoft Polska mi pomagał
inne oddziały EA Polska im pomagał, natomiast jak żeśmy wysyłali to do centrali później, żeby oni co z tym zrobili, to wszyscy mieli to w dupie, tak? No, Tak, tak. no, niestety tak było. Na szczęście tutaj widzę, że jeżeli się zwrócimy do Komisji Europejskiej z tą inicjatywą, mam nadzieję, że oni tego nie będą mieli w dupie. Mam taką nadzieję Znaczy przynajmniej. to teraz to już Nie nie mogą mieć mieć tego w dupie, muszą to rozpatrzeć. Tak, no ale no wiesz, muszą to rozpatrzeć, ale mogą Tak, to... ja wiem, tu się może zacząć jakieś Spierdolić, podważanie tak? głosów, Dokładnie. straty, wiem o co ci chodzi, dlatego ten, jak to oni tu mają na stronie, to się chyba Overdrive nazywa, Overdrive, tak. że to jest Dodatkowe więcej tych, głosy. dodatkowe podpisy, głosy, no to nam dużo też robi jako graczom, tak, że mamy w sumie, bo jest 1 milion wymagany, a już praktycznie mamy 1 400 000, zostały tak naprawdę 2 tygodnie i 1 dzień, więc myślę, że tak patrząc na to, jak to idzie, osobiście uważam, że no do przynajmniej myślę jakieś 1 700 000 powinniśmy dojść, tak optymistycznie na to patrzę, tak, nie? Fajnie było, no, naprawdę. A zresztą tak jeszcze się wtrącę na sekundkę, że chyba... Nie wiem, czy jakieś inicjatywy z tego przeszły, takie większe z tych zbierania 1 milion podpisów, bo ja sobie nie przypominam. To nie wiem, czy to nie jest pierwsza taka duża, która przechodzi? Może tak być. Ciężko wypowiedzieć się, bo nie mam takich informacji. No ja Zresztą, też nie, właśnie, wiem, ale jak nie słyszałem reszta, nigdy, żeby coś ale takiego nie słyszałem. przeszło. To jest jedna z takich akcji, która jest naprawdę na szeroką skalę, jeśli chodzi o ten nasz europejski tutaj rynek, Poletko tak? No bo nasze. to głównie chodzi o Europę, a w sumie tak naprawdę o Unię Europejską, tak? Tak. No, jestem ciekawy, co z tego będzie. Naprawdę liczę, że to przejdzie, bo to też dla mnie jest ważne, żeby te gry zostały. Europejska coś nam pomoże. A zamiast te banany prostować tam. Przede wszystkim oby jak najszybciej, bo to wiesz, to prawo też nie działa wstecz, nie? Także... Tak. Znaczy, ja też mam takie podejście, że nawet jak Unia nic z tym nie zrobi, albo jakoś to zamiotą pod dywan, to i tak jakby samo to, że społeczność graczy pokazuje swoją siłę i zmusza jednak tych wydawców do działania, no sami jesteśmy zgodni z tym, że trzęsą portkami strasznie przed tym, że to w ogóle taka inicjatywa powstała. Więc No to trzęsienie też... portkami jest najlepsze w Tu sumie. nie, to da, jest nie, daj, zwycięstwo. nie daj Boże, jakby to nie przeszło, czy zostało, tak jak mówisz, zamiecione. Ja myślę, że jednak wydawcy obawiają się, że no kurwa, bardzo dużo graczy powiedzmy się zjednoczyła w tym temacie i że tu zacznie się jakaś potężna wojna. Jeżeli to nie wypali, to zostanie zamiecione, olany zostanie temat i uwalony, to tu zacznie się jakaś gruba wojna, wiesz, z wydawcami i oni naprawdę mogą to odczuć i podejrzewam, że no to tak jak mówisz, tam jest kupa już, wiesz, się zbiera potężna, Rzadka. no i tam No. Pampers jest zakładany. No i właśnie samo to, że pokazaliśmy jako społeczność graczy, no w Polsce też nam się już udało raz, przecież była cała akcja ze Steamem, Polish Hour Prices, nie? Tak, no tak, bardzo tak. dużo gier staniało dzięki temu. Więc fajnie obserwować, że realnie mamy jakiś tam wpływ, no i na pewno ruszyliśmy troszeczkę jako gracze te branże, no bo Skostniało. zwracają na to uwagę. Wypuszczają te jakieś 5-stronicowe, nie 20-stronicowe dokumenty jak niektórzy, tylko 5, z jakimiś tam skargami i podobno rzeczowymi argumentami przeciwko temu naszemu ruchowi Stop Killing Games. Zobaczymy. Ja przewiduję no serio jakąś dużą walkę tutaj, bardzo długą. Szczerze nie wiem, czy coś się zadzieje takiego realnego, ale sam rozgłos. Wiadomo, Czas myślę, pokaże. że Warty więcej niż 1000 słów, serio. No, Pieniądze, największą tak. bolączką tego wszystkiego, w sensie chodzi o Stop Killing Games, to jest moim zdaniem brak umiejętności czytania ze zrozumieniem dużej ilości osób. I druga sprawa to jest No niestety. od strony tam, kto się za to weźmie. Czy ludzie, którzy wiedzą o co chodzi w tym i mają pojęcie jak branża działa, co się dzieje, wiecie, bo to też przyjdzie jakiś, wiesz, Heniek z Piździchowa, to nie ma pojęcia nic o gamingu i on, Krawacik. wiesz, przeczyta to, a dobra, wiesz, dostanie pismo od nich, a dobra, ci gracze tacyś pojebani, dobra, do śmietnika, nie? Wiesz, to, Świry. no to też tam muszą się zająć osoby, wątpię, żeby tam takie osoby, może, nie wiem, mogę się mylić, ale które, wiesz, po No części, ten Korwin. kurwa, po części chociaż ogarniają temat, wiesz, szeroko pojętego gamingu, ogólnie tego świata, co się dzieje, jak to wygląda, wiesz.
Mhm. No, mnie jednak u mnie jest też taka obawa, że jak są te wielkie firmy, ci wydawcy, to oni będą grać troszeczkę właśnie, żeby zakrzyczeć No, i wykorzystać swoją pozycję dużych firm, dużych korporacji, które wiadomo, nie wiem, tam, płacą wiesz, wielkie podatki, papugi będą a nie, takie jakieś tam... a nie jacyś tam gracze, wiadomo, nie? O, Więc no zobaczymy. Oby się udało. Oby się udało, tak. Ale Dobra. to też pokazuje, że możemy jako gracze robić takie rzeczy fajne i pokazywać, że można się zjednoczyć. też nas coś boli. Tak. Mogą się gracze kłócić, ale jednak do pewnych rzeczy jak dochodzi, to mimo wszystko Wiadomo, jesteśmy... no to jest jak ze wszystkim, wiesz, jednogłośni. przychodzi moment, że Ponad podziałami. tak, ponad podziałami tu już nie ma znaczenia, wiesz, to trzeba jednak czasami No bo zawalczyć to o jest swoje. tak zwane wspólne dobro, nie? Tak, no i mówię, nawet, Tak nawet jest. jak to tam potrwa te ileś lat i to jebnie, to myślę, że wtedy to już na całym świecie po prostu ludzi chuj strzeli. Coś się wtedy wydarzy, zacznie się dziać. Nie wiem, no w każdym bądź razie odczują to na pewno. Jeżeli to zostanie uwalone, to twórcy to mogą odczuć później znacząco. No, najważniejsze się boją, a nawet jeżeli przegramy, to walczyć warto, także jak najbardziej. Bać się boją, bo zawiązują koalicję, no No nie tak. oszukujmy się. Po dupie spłyną, tak jak mówiliśmy, także Tak bardzo jest. dobrze. Dobra, to co? Jedźmy dalej. Na deserek teraz, bo żeśmy zakończyli już te standardowe tematy. Na deserek chciałem, żebyście powiedzieli, co takiego ostatnio ciekawego graliście. Tutaj zawsze zaczynam ja, a to dlatego, że ja po prostu prawie nic nie gram, także szybko idzie ze mną akurat, bo nie mam czasu za bardzo. Chłop, co ma serwis z grami, nic nie gra. No, to jest właśnie, to jest najgorsze, nie? Masz tyle gier, a w nic nie grasz, nie? I ostatnio co ja grałem? Ostatnio, tak jak mogę powiedzieć, grałem w Neverwinter Nights, bo miałem przyjemność to zrecenzować. No i tak krótko powiem, że Neverwinter Nights uważam za fajną grę, natomiast która miała zawsze dużo problemów. Ja tutaj nie byłem w kółeczku adoracyjnym, że tak powiem, tej gry, bo tam ludzie się spuszczali, że jakie głębokie, jakie zajebiste i w ogóle. No ja dostrzegałem, że ta gra ma wiele problemów, szczególnie z balansem. Tam balans to był po prostu żart, to był balans w tej grze. No i teraz po latach, jak dostałem ten remaster, to mogę powiedzieć, że tak, że balans był do dupy, jest do dupy, bo tego się nie dało poprawić za bardzo, bo tam trzeba by pół gry wywalić. A którego ty Neverwintera robiłeś? Dwójkę teraz robiłem Complete Edition. Był do dupy. Jeżeli chodzi o fabułę, jest całkiem niezła, nawet te dodatki. To też kiedyś tak uważałem, teraz też tak uważam, potwierdziło się rzeczywiście. I co jeszcze mogę powiedzieć, że ta gra jest po prostu trochę archaiczna, tak, że moim zdaniem troszeczkę to jest za bardzo archaiczne. Jak się wkręci człowiek, spoko, ale jak tak ktoś nigdy nie grał, może się odbić od tego i wcale się nie będę dziwił. Zresztą przez ten balans spierdzielony jest naprawdę duży problem. Natomiast z drugiej strony muszę tutaj bardzo pochwalić Aspyra, któremu zresztą dziękuję też za podesłanie gry do recenzji, że zrobił świetne sterowanie. Naprawdę, to sterowanie jest kozaczek tam na padzie. No na padzie śmigałem tak, że nie zamieniłbym się na myszkę chyba w tej A bo wersji ty na Playaku oryginalnej. grałeś, tak? Na PlayStation 5 grałem, tak, w tego Neverwinter Nightsa, tam właśnie recenzowałem to. Jest genialne sterowanie, zrobiono absolutnie od nowa, te kołowe menu, to wszystko, te paski, interfejs, inwentory, świetnie zrobiono, zajebiście mi się grało na padzie. Myślę, że naprawdę fajnie to przystosowano właśnie do pada, no bo to jest gra bardzo stara, która była tylko na kompie, także musieli naprawdę ogrom pracy włożyć, żeby to przystosować do konsoli, wyszło naprawdę fajnie. Natomiast nie jest to gra, którą bym dzisiaj stawiał na piedestale. Moim zdaniem są po prostu lepsze RPG typu na przykład Baldur's Gate, zjada to na śniadanie, Original Sin zjada to na śniadanie, jest jeszcze parę innych ciekawych gier, które to zjadają na śniadanie, ale jeżeli ktoś chce sobie coś takiego ciekawego, innego przypomnieć właśnie starej ery, jest świadomy, że ma to parę minusów większych, albo też grał po prostu w oryginał, teraz by chciał sobie zagrać na konsoli, no bo wiele jest takich osób, które przeszły z PC na konsolę, to jak najbardziej warto moim zdaniem, to tam kosztuje, nie wiem, 120 zł, chyba jak dla mnie cena jest ok. Także to mogę polecić. No i to wszystko praktycznie, co grałem, także tutaj zostawiam wam głos. Może Michał, co tam ostatnio grałeś, Michał? No, długo sobie nie pograłem, także no niestety, taki paradoks, że właściciel strony z grami, który nie gra prawie wcale, bo nie ma czasu. Co tam, Michał, u ciebie? U mnie, wróciłem ostatnio do częstszego grania, bo przez natłok roboty troszeczkę miałem praktycznie miesiąc takiej banicji od grania, bo i nie miałem czasu i ochoty, więc jako pierwszą gierką, do której wróciłem po tej przerwie od grania, było ogranie DLC do Kingdom Come 2. Kurde, myślałem, że Call of Duty będzie. Nie.
Myślałem, że nie. będzie Call of Duty, no kurde. Nie. Także wróciłem sobie do Kingdom Come'a, zrobiłem sobie to DLC. Całkiem przyjemne, choć bardzo krótkie. No ale No, ja szkoda. jakby o Kingdom Come'ie mógłbym gadać godzinami, bo... A to DLC to jest w sensie tam jakieś, nie wiem, nowe questy dochodzą, lokacje, Tak, tego, mógł powiedzieć coś więcej? Wiesz co, jest po prostu kilka questów dochodzi, jest nowy taki mały, fabularny lore, bo tam poznajesz takiego tajemniczego malarza, który, żeby tutaj nie spoilerować, ma pewne sprawy do rozwiązania i Chciałby, żebyś mu pomógł. Tak, pomagasz mu w rozwiązaniu tych sytuacji, ale jednocześnie próbujesz, bo to też jest troszeczkę takim procesem, żeby poznać, jakie on ma prawdziwe intencje, bo on jest też taki tajemniczy, nie mówi wprost i też w zależności od tego, jakie opcje dialogowe wybierzesz i jak ci pójdą te questy poboczne, no to od tego zależy, czy on się przed tobą otworzy. Za to jest też złoty pucharek, złote osiągnięcie na Steamie, które mi się udało zdobyć, bo wyciągnąłem z niego wszystkie informacje. Szacun. Także bardzo, bardzo krótkie, ale przyjemne, ale ja po prostu też uwielbiam tę grę, uwielbiam Kingdom Come. Jakby to jest ten typ open worldu dla mnie, który mnie absolutnie nie nużył ani przez moment. No i ogólnie rozbudowane było świetnie. Teraz aktualnie to, co wam wspominałem na początku, to jest Shadows, ale za darmo, więc takie uznajmy też, że to taka moja spóźniona recenzja I będzie. tak trochę drogo mi się wydaje, no. No, tak. A, że powinni dopłacić jeszcze. Tak, więc tutaj się nie będę nad Shadowsem rozwodził, ale na pewno to, co ile godzin mnie na masz? przykład Ile godzin wkurza. masz? Teraz już mam jakieś to 15 jeszcze z godzin 5 do chyba, kosza. No to już z całkiem tego co sporo. widziałem. Całkiem. No tak, bo właśnie miałem taki chillowy weekend, odpoczywałem sobie i po prostu poświęciłem weekend na granie i wtedy sobie pograłem trochę w tego Asasyna. Jedyne na co narzekam od samego początku, oczywiście abstrahując od całej reszty, ale ten, kto projektował mapę w Shadowsach, powinien naprawdę zastanowić się, czy chce to robić dalej, bo ja nie wiem jak wy, jeśli graliście, ja nie mogę znieść tego, że tam są po prostu cały czas jakieś krzuny, Przez które które nic wpadasz, nie widzisz. cały czas są krzaki, jakieś krzewy, nic nie widzisz, te krzaki chowają za sobą jakieś góry, pagórki, po których nie możesz się wspiąć, to po prostu dramatycznie, jeśli chodzi o grafikę, to wygląda. Ale zobaczymy, gram w to, dopóki mi się nie znudzi, ponieważ mam osobliwe uczucia do marki Assassin's Creed, jakby to była jedna z pierwszych gier, jakie grałem w życiu, właśnie Assassin's Creed 1, więc jest duża tradycja. Do Asasyna na przykład Unity, w sensie włącznie, to ja byłem wielkim fanem Asasynów, nie? Dla mnie Wszyscy te chyba wszystkie byliśmy. Asasyny do Unity, bo Unity miało problemy chyba największe na PC-cie, dobrze ja pamiętam? Chyba tak. No tam były jakieś Ogromne problemy. były Tak, tam były chyba ogromne problemy na PC-cie, Na na PC, konsolach tak. to było w miarę. Tak, on to działał. Tak, no i osobiście ja na przykład, w sensie no do tego momentu, do Unity, to każdy, który Assassin wychodził, ja byłem gigafanem i uwielbiałem tę serię i w pewnym momencie nagle zaczęło się coś pierdolić i zaczęli robić taśmowo tasiemce, tak Tak, jak no bym po- no- powiedział. Poszli w mainstream troszeczkę, nie? Że zobaczyli, jest teraz boom na Kasa duże jest. sandboxy, duże open worldy, jakby RPG, 40 milionów znaczników do wyczyszczenia, więc musimy zrobić to samo, tylko Trochę mało. Trzeba dodać No, więcej. no mi to nie pasowało z tego powodu, że właśnie zmiana kompletnie schematu grania, czyli od takiej do jednak trochę liniówki do wielkiego open worlda. RPG jeszcze do tego. Tak, RPG i mam wrażenie, że od Odyseja właśnie dalej cała ta istota zakonu asasynów jest już tak na siłę tam wrzucana, żeby po prostu było, ale Tak, nie ma, no. ale nie Żeby ma, był po prostu asasyn. Tak, ale nie ma takiego czegoś, że no, na przykład jak w trylogii z Ezio, prawda, jakby tam cały lore tego zakonu był zajebiście przedstawiony. Genialne to Uj, było. No. Tak, później tak samo, a teraz wymyślają jakby, robią to na jedno kopyto. Bo ja już Wymyślają też, koło na nowo. tak, bo ja też teraz widzę już po tym Shadowsie, że to jest to samo, co Odyssey, Origins i Valhalla, tylko że w innym umiejscowieniu historycznym i z inną grafiką W innym troszeczkę. przebraniu po prostu. No. Tak, więc Wiesz będę co, w to Michale? grał. Mogę sekundkę ci się wtrącić, bo ty teraz, tak jak mówiłeś właśnie, że oni tak trochę na siłę to dodają, bo ja myślę, że oni wcześniej robili coś takiego,
że projektowali Zakon Asasynów, znaczy Zakon Asasynów, ten cały lore i wokół tego robili grę. A teraz robią odwrotnie. Robią grę i do tego dodają z sobie dupy tak w ogóle. na pałę, kurwa, tych asasynów. Tak, bo musi teraz- być, bo musi musi być. być, Nie? dokładnie. Trochę Trochę tak takiego jest. transika zrobili, No, no go tak tylko co rok przebierają. Ja pierdolę. Demonetyzacja it's coming on. O kurwa, nie no, ale bombę puścił teraz, Boże. No, ale Zobaczymy, żeby... jak bomba pierdolnie. Ale żeby zejść z tematu wątpliwej jakości Assassin's Creed'a i przebierańców, jak to ustaliliśmy, to jakby przed tą moją przerwą jakby muszę wspomnieć to, że no grałem w Ekspedycję 33. O, Jak- my man. Jak nigdy nie grałem w tego typu gierki, to po prostu to mnie Wsiąkłeś. wsiąkłem totalnie, jakby każda wolna chwila, czekałem tylko, żeby robotę skończyć, żeby wrócić na chatę, usiąść przed kompem i po prostu w to zagrać, bo i muzyka... A na kompie to ogrywałeś? Na kompie, tak. Co, pewnie z Game Passa? Oczywiście. Pewnie. Ula mocno, kurde. To dlatego tak wolno ale- odpisywałeś na Messengerze, kurde, wiedziałem. Mogło tak być, słuchaj, wiesz, mogło tak być. Ale no, przepiękna po prostu giera, naprawdę. I muzyka, i jakby ta grafika, krajobrazy, ogólnie ten lore, i fabuła, i te wszystkie, kurwa, A twisty, których się nie Przeszedłeś spodziewałem tak, że kompletnie. tam wszystko w sensie poboczne i tak dalej czyściłeś do zera, bo tam jest jeszcze dużo rzeczy. Wiesz co, do zera, ja No. wiem, słyszałem o tym, że jest dużo rzeczy właśnie z lore, które też się poznaje w fabule. Bez spoilerów, Te panowie, wszystkie jakby co? tak, że wszyscy bossowie itp. itd. Nie będę mówił więcej. Nie wyczyściłem do końca, bo już troszeczkę nie chciało mi się, bo No, wiadomo, już tak... Fabułka bo- ciągnęła, nie oszukujmy się. tak, Ona no naprawdę tak, właśnie... odciągała od tych pobocznych rzeczy i to jest fakt. Dokładnie. Ta fabuła już w pewnym momencie, jak już wszedłem w połowie aktu drugiego, pamiętam, no to już nie byłem w stanie się oderwać od fabuły, bo miałem wysoką naprawdę potrzebę zobaczenia, jak to się rozwinie będzie i co dalej. się stanie, nie? Coś A jak się zaczął akt robi- trzeci, to już w ogóle jakby gra robi nie myślałem o tym, potężnego żeby mindfucka, grać w poboczne w pewnym rzeczy. momencie co tam się dzieje w ogóle, to jest fabularnie kosmos. No i ja się zajebiście cieszę, mega się cieszę właśnie, że taka w sumie nie AAA gierka, a została zrobiona tak zajebiście. Na premierę była w bardzo dobrym stanie, była w pełni grywalna. Jakby... I na Unrealu 5 robiona. No, Dokładnie. nie wypaliliśmy więc... tego branda tym razem komuś na czole Unreal Engine Ale 5. widzisz, da się? No Da więc się zrobić, da takie się trzyki... Da się, no. No Kurde, da się. Bo po prostu trzeba wiedzieć w sensie do jakiej gry, do jakiego typu gry pasuje konkretny silnik, a nie wykorzystywać go na siłę do tytułów, które niekoniecznie będą dobrze działać na danym silniku. Tak ja przynajmniej uważam. No Niestety, właśnie mówi się, że to nie jest silnik na open worldy za bardzo, Unreal. No i w sumie a Wiedźmin pokazał. powstaje na no i się Unrealu, trochę więc boję, zobaczymy. szczerze mówiąc. Ja też się No, trochę boję. boję. No ale No. to myślę, że każdy, kto wie, kto zna naturę tego Unreala, się obawia. Kwestia jest tutaj taka bardziej, że zobaczymy, Redzi jak nie Redzi mają to czasem ugryzą, tak? wsparcia od Epica Oczywiście w tworzeniu? Oni mają, jak to się mówi, inkluzywną? W sensie, że oni mają taką Mają ekskluzywną jakieś właśnie współpracę, tak wsparcie jakby, od nich, że no. oni podpisali razem, tak jakby umowę, że po prostu nie wiem ile gier, ale jakaś część gier przez jakiś czas na trwanie tej umowy będzie na ich silnikach i myślę, że to dużo zrobi, w sensie to wsparcie od Epica, bo z tego co ktoś tam czekaj, jak on się nazywał? Krzysztof Maj? Krzysztof Albo Jarzyna ze inaczej, Szczecina. nie pamiętam, kurwa już, ale nieistotne. Mniejsza o większość. Chłop mówił po prostu, że posiadanie takiej współpracy z Epiciem bardzo dużo wpływa, bo dane studio dostaje więcej narzędzi, możliwości tego silnika, które zwykły taki przeciętny deweloper nie ma. Tak, zobaczymy. Zobaczymy, się okaże się. Dobra, Ale oddaję głos A to już? innym, To już żeby skończyłeś? powiedzieli w co tam gracie.
No, trzy takie gierki, słuchaj. Nie, no, Ja wiadomo. jakby nie gram w dużo gier naraz, Takie nie? takie indorki No, Dokładnie, triple dokładnie. indyczki takie, wiesz. Indyczki, tak. Dobra, to może ja teraz sobie... To co tam, teraz ty, Rafał, Call of Duty. Nie mam nawet na dysku, jeszcze nie ściągnąłem. Także wiesz, to już jest drugi Jeszcze nie masz, sezon, właśnie, jeszcze. którego nie sprawdzam. Także to jest wyczyn w moim przypadku, nie? Bo to zazwyczaj jak się Detox sezon działa, zaczynał, to mnie już detox tam, działa. kurwa, nosiło, wiesz, po ścianach chodziłem, nie? I zaraz było, dobra, ściągamy. Ręce chodziły. Ja co, nadrobiłem Death Strandinga, 1, w końcu za 5. razem. Tak, za 5 widziałem cię chyba na razem Twitterze. siadło i to siadło Że do tam takiego stopnia, ciśniesz? że kurczę, żeby cię nie skłamać, w 3 dni przeszedłem całą 1. Na trzy podejścia. Mosty, Wyszło mi wybudowane linki? 30 godzin. Super. Tylko olałem w 1. Nie, znaczy Platynka będzie? mam w planach, ale najpierw skończę 2 i zrobię sobie 2 i wrócę tam po prostu kiedyś do 1. A, no rozumiem. Tylko, że ja olałem po prostu wszystkie poboczne aktywności i tak dalej, wiesz, tak jakby poleciałem z fabułą To ja wszystko robiłem od razu. i miałem o tyle dobrze, że wiesz, no to już jest bardzo długo na rynku, także jak ja tam sobie łączyłem te węzły i tak dalej, to mi się bardzo dużo rzeczy pojawiało od graczy, więc ja nie musiałem się spuszczać nad jakimś budowaniem dróg i tak dalej, po prostu przeleciałem fabułę. No bo gameplayowo 1, no to jest... No jest jaka jest. Dla mnie no to jest takie trochę ograniczone, jest, no bo to się głównie opiera tylko na chodzeniu, tej walki jest mało, takie mało to jest rozbudowane, to tak nawet jak na Kojimę patrząc, to pod względem gameplayu przy jego innych grach to jest takie... No i przeszedłem, dostałem 2, za co tam dziękuję wydawcy i 2 to jest, Jezu, to jest idealny przykład, jak żeśmy rozmawiali odnośnie Tsushimy i Yotei, to 1 Death Stranding, a 2 to jest idealny przykład tego więcej, mocniej, lepiej i tak dalej. To jest mega, to jest przeskok, już pomijając graficznie, to gameplayowo, jak bardzo to jest rozbudowane, jak dużo tam jest zmian i to też już pisałem na Twitterze, że Death Stranding 2 to jest jakiś, nie wiem, mokry sen Kojimy odnośnie MGS-a, że on tęskni za MGS-em, za tego typu grom, bo to widać na każdym kroku w Death Strandingu 2. No bo on Znaczy, to stracił już- prawa to do nie- tego, nie? U Konami, W sensie tak, ale to tu- zostało u tu Konami. Chodzi, wiesz, gameplay, bronie, to jak możesz rozwiązywać pewne rzeczy, no bo ogólnie gra dalej opiera się na tym samym, wiesz, zapierdalasz węzły, bla, 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 łączysz to wszystko i budujesz, ale DHL. oprócz tego zmiany gameplayowe odnośnie nawet samej walki, ilość rzeczy, które dodali, broni, nie broni, możliwości, co tam możesz robić, to naprawdę, to jest zupełnie no next level, to jest, to mówię, no No ja właśnie oddałem, jeszcze tylko tak wetnę, oddałem swoje Playkę kuzynce, ale rozważam, żeby ściągnąć ją z powrotem i zagrać w tego Death Stranding 2, bo kurde, tak. jak to ja jest, powiem widzę jak ci, ta gra ja wygląda, byłem w to szoku. jest... To znaczy, że ja gram na zwykłej 5 i to robi mega robotę. Tam to przeskok graficzny, naprawdę już tam te cutscenki i tak dalej, to fenomenalne, człowieku, to jesteś, no... No ale właśnie słyszałem, że na podstawowym PS5 to w ogóle klatek nie tam- gubi. Nawet nie jak ma- się tam dużo nie ma- rzeczy tam- dzieje. Tak, tak, ten no, świat- no. No, tam naprawdę od Zabetonowane święta 60 może klatek. gdzieś tam, jak tam jakieś te efekty, jak na przykład wynurzoni się łapią i tam, wiesz, ta smoła się pojawia, ale to szczerze, to nie to, że to masz dropa, to masz tam minimalny jakiś na ułamek sekundy, że to nawet nie zwrócisz na to uwagi, nie? I to mówię, i to ci wyskoczy od święta. Tak, Ja to jest słyszałem w 60 ogóle- klatek. Fenomenalny tytuł. I jest jedna rzecz, Mhm. 1 się rozkręcała bardzo długo. Tam musiałeś, o matko, to się ciągło, Tak, to ten prawda. wstęp, a tu od sam... Dopóki Tyrolek się nie odblokowało, to masakra. Od samego początku Albo autostrad nie budowało, jest nie? po prostu, no masz taki roller coaster. W każdej misji, dosłownie przez pierwsze 3 godziny, to masz, nie wiem, skondensowany gameplay z 20 godzin z 1, tu w pierwszych 3 godzinach, dosłownie, nie? To jest wywrócony Grubo. i to naprawdę, to wciąga.
fenomenalnie to wygląda, są motywy wrzucone, ja to też się śmieję, że to jest normalnie z MGS-a piątki, typu jakieś ratowanie zwierząt, wiesz, nie masz typowych znajdziek w postaci dokumentów, czy jak w jedynce miałeś te pendrive'y takie zbierałeś, wiesz, to tutaj na przykład zwierzęta ratujesz, nie? Mhm. I to Mhm. Słyszałem w ogóle, że dużo w ciężej ogóle jest są uciekać inne przed rodzaje. wynurzonymi, Znaczy, czy to prawda? gra ogólnie jest łatwiejsza, to trzeba przyznać, że tu poszli, ja nie lubię tego trendu, że ten poziom trudności jest trochę zaniżany, żeby wiesz, więcej osób mogło, tym bardziej, że masz wybór poziomów, to on jeszcze jest zaniżany, żeby jednak więcej osób mogło sobie pograć. I jak grając na najwyższym poziomie, no nie, no tam nie ma jakiegoś potężnego wyzwania, wiesz, czy w walkach, tym bardziej, że masz dużo więcej sprzętu, który ułatwia po prostu tą walkę, nie? Świat jest tak zrobiony, że nie musisz, dosłownie, nie musisz brać ze sobą żadnego sprzętu typu drabiny i no przynajmniej w tym momencie jak ja jestem, tak? Ale z tego co wiem, to dalej też tak jest. Dosłownie wszędzie zawsze znajdziesz gdzieś To ile drogę, ty grałeś? nie wiem, ja tam mam 30 godzin. Zawsze znajdziesz gdzieś drogę, No, spoko. żeby sobie wejść bez sprzętu. Tu się wespniesz, coś sobie znajdziesz, wiesz, jakiś... Tak jest skonstruowany świat, że dosłownie wszędzie możesz przejść bez sprzętu. To jest spoko, to jest fajne, możesz sobie, wiesz, że różne możliwości, wiadomo, że ze sprzętem zawsze łatwiej i szybciej, ale można sobie fajnie pozwiedzać, nie? I pokombinować jakieś tam, no, dosłownie. Na hardcora. No, na razie zrobiłem przerwę. To jest najlepsze. A dlaczego zrobiłem przerwę? Bo ten DS2 tak mi nakręcił hype na MGS-y, że ściągnąłem sobie trójkę i będę przechodził wszystkie MGS-y tylko chronologicznie, czyli zaczynam od trójki. No wiadomo, Peace Walkera i no to było na PSP, nie ma gdzie tego ograć, to nie ogram, więc no po trójce wjeżdżam w Ground Zero i Phantom Paina i to jest trochę ból, bo kurwa z tym Phantom Painem to podejrzewam, że zejdzie ze 100 godzin albo więcej. Nie, bo to, ale Przy gameplayowo, Bogu. jak ja to sobie ostatnio tak odpaliłem na moment, to mówię, no to jest, to tam masz wrażenie, że tam nawet animacje to są jak z Death Strandinga, w sensie, że jedno równa się drugiemu. No wiadomo, że to w Death Strandingu masz bardziej, no jak z NGS-a, ale że to, no Kojima tęskni za tym mocno, nie? A tam, ty mówisz przypał, no przypał to tam końcówka, no tam się coś nie dogadali, on tam już chyba spierdzielił z Konami po prostu i trochę, oni to tak? kończyli jakoś tam na własną rękę, ale ogólnie całościowo gameplayowo, Może. Phantom Pain to jest Na mechanicznie, szybko. no to tam są cuda na kiju, no to nie wiem, Red Deada 2 to można zestawiać z tym chyba tylko, jeżeli chodzi o mechaniki, gameplay i tak dalej, to tam żadna inna gra nie ma podjazdu do tego, nie? To jest no, także zacząłem ogrywać MGS-a trójkę, jestem gdzieś w połowie i ogólnie jak ktoś ma zamiar kiedyś ogrywać tą master kolekcję, to tak, w jedynkę gra się bardzo dobrze, tylko że no to jest ten, wiadomo, PSX-owy port i on chyba nawet w 30 klatkach lata, także to jest trochę ból, ale siada to dobrze. Dwójki nie sprawdzałem, no bo łatwiznę. mówię, zacząłem od trójki. Też, znaczy no ja ogólnie uwielbiam, Ja ale lubię bardzo game... dwójkę, jakby co. Mi się bardzo Kurwa, no podobało, dalej bo to ja jest grałem na MGS, Xboxie ale jeszcze. gra się w to bardzo trudno, to jest... Oni nie zupgrade'owali w ogóle sterowania w tym. W sensie, no możesz sobie zmienić przyciski, wiadomo, ale gra się w to topornie. O W matko. ogóle to poruszanie, to masz wrażenie, że jakbyś kurwa, nie wiem, wozem z Topornie, węglem no. tam się ruszał. Wiesz, biegniesz, coś próbujesz zrobić, on ci się przykleja do ściany, robi w ogóle nie to, co ty chcesz, wiesz, ta kamera ci wariuje, chcesz przymierzyć, wiesz, z pierwszej osoby, nagle patrzysz się w tył, nie do przodu, tam dziwne rzeczy się człowieku dzieją. Ja już w pewnym momencie mówię, nie no, to kurwa, 5. raz powtarzam jakiś tam, wiesz, fragment gry, bo chcę się skradać, a nie mogę, bo gra robi jakąś głupią rzecz, której ja nie chcę zrobić i na przykład, wiesz, ktoś mnie widzi i automatycznie tak, no i jest nadal i Tam sterowanie było po prostu słabe. lecę na Rambo. Niektóre momenty przechodzę tak, że wbijam, już mówię, dobra, byleby sobie to przejść, odświeżyć sobie fabułę, to po prostu wbijam, wiesz, AK-47 i tu wszystkich i to nawet wtedy przy czymś takim gra potrafi ci zwariować, gdzie ona ci tam sama namierza na przeciwników, to i tak potrafi robić cyrki czasami. Nie pamiętam, czy tak było w oryginale, naprawdę, bo ja oryginał to ogrywałem na PS2, ale to jeszcze tą wersję Snake Eater, bo tu masz tą jakby rozszerzoną,
Że masz ten widok, tak, z trzeciej osoby, nie, że z zawieszoną kamerą, No chociaż lepszy, też możesz tak. sobie włączyć, że masz tak jakby ten klasyczny tryb. Nie wiem, może w tym by się grało lepiej. Tak, no. Także No, ogólnie jak mi tu trzeba paczki się przyjdą, pod to tym będę względem ogrywał na zastanowić, bo PS2 naprawdę to. potrafi to zirytować. Ja w pewnym momencie miałem takie, mówię, kurwa, no nie wiem, czy ja to przejdę. Ale zacisnąłem zęby, mówię, dobra, po prostu przelecę na Rambo, bo dalej fabularnie i tak dalej, no to jest no stary, dobry MGS i to trzyma poziom od samego początku. Także skończę to, lecę w Grand Zero i co jeszcze pogrywam? Fazmofobię z młodymi pogrywam sobie na koopie z synami dwoma. Także nie, naprawdę spoko gierka. To A, widziałem na Twitterze, no, tam pisałeś. jest kupa zabawy przy tym. Ogólnie polecam, teraz było właśnie na promocji, to mówię, a dobra, wsysnę, już tam mnie młody kiedyś namawiał, a on to tam przegrane ma tam też grubo godzin w tym. I no, fajny horrorek. Nie wiem, że nie nazwałbym tego horrorem. Ma ten swój klimat, te duchy jak tam na ciebie polują, wiesz, chociaż wczoraj jak żeśmy grali, to mówimy, że wyjątkowo leniwy dzień jest, bo wszystko żeśmy przechodzili praktycznie bez żadnego hunta, bez niczego na tym, na tych różnych tam mapkach, ale no ma klimat. No ogólnie do koopa polecam. Jeszcze jak ma ktoś z kim pograć, to spoko. I szczerze, na tą chwilę no, jak znajdzie czas. I na tą chwilę to Jak ma czas. skończę MGS-y i przynajmniej do Phantom Paina pogram, zobaczę jak dalej i wracam do Death Strandinga. Bo mówię, co mi hype nakręciło na Metal Geara, to niech tam Kojima coś robi w tym stylu, bo brakuje. A ty, Kamil? Ja aktualnie to jest tak, z racji zakupu od ciebie Switcha, Ode mnie. no to ogrywam sobie Super Mario 3D World. Jestem już praktycznie w sumie przy końcu. Został mi tam O, jeden widzę, chyba że siadło. świat. Znaczy generalnie tak, przede wszystkim ja właśnie kupiłem tego Switcha dla Mario, bo to jest, jeśli chodzi o Mario, to jest gra, którą pamiętam jako pierwszą, w którą grałem. Jeszcze na Pegasusie, naszym legendarnym, tutaj pirackim, polskim. Więc głównie mi chodziło o przy zakupie Switcha 1 chodziło mi właśnie o Super Mario i Pokémony, bo ja jestem fanem tych serii. Zelda i cała reszta tych, to tam chuj z tym, już nieważne. Oj, zagrasz na pewno. Znaczy mam, bo mój dobry kumpel Arkadusz, na Xie pozdrawiam zresztą serdecznie, pożyczył mi wszystkie swoje gierki. No i mam fajnie. aktualnie właśnie od niego to Super Mario, Super Mario All Stars, obie Zeldy, Pokémony też między innymi właśnie. Więc sobie ogrywam to w łóżeczku leżąc, albo jak tam gdzieś tam się przemieszczam, tak jak dzisiaj na przykład jechałem do Kielc tam z siostrą, no to też sobie siedziałem z tyłu i sobie grałem w Mariana. No to na Switchu to jest w sumie Marian, no i Pokémony na przemian, a na reszcie platform, no to ostatnio jeszcze grałem sobie dużo w Star Wars Battlefront 2 z moim szwagrem, śmigamy sobie, gra tak po czasie, jak tak patrzę, bo już mimo wszystko wcześniej spędziłem w niej sporo czasu tylko na PlayStation 4, jak to wychodziło, zresztą no, myślę, że każdy pamięta wszystkie zawirowania z Battlefrontem 2, jak to się działo, te mikropłatności i te rzeczy, ale później no ta gra wróciła na poprawne tory, przynajmniej ja tak uważam. No i bardzo fajnie się gra, zwłaszcza przynajmniej uważam, że jak ktoś jest fanem Battlefieldów i lubi Star Warsy, to się bardzo fajnie odnajdzie w tej gierce, bo jeśli chodzi o sam gameplay, movement, strzelanie, to jest i sam koncept tych wszystkich jakichś podbojów itp. itd. Tych map, to jest bardzo battlefieldowe, tylko w ubranku właśnie Gwiezdnych Wojen. No i poza tym jeszcze zostały mi 2 lokacje w Bloodborne i właśnie też gram w to teraz, tak, nie? Zostało mi przedostatnia lokacja i ostatnia lokacja z finałowym bossem, tam nie będę spoilerował, bo mimo wszystko no, nie wszyscy grali No w tak. to, ale no Benny wie, o kogo chodzi. No ja też wiem, o kogo chodzi. Nie wiem, czy ty, Michał, grałeś w Bloodborne'a w ogóle?
Tylko początek. Jakoś A. ja mam ciężkie relacje z Souls-like'ami, więc... Rozumiem. Jakby co, Tak. tak z ciekawości. Nie, Ale ja też Niedobrze. takie miałem. Ja też Też takie takie miałem. I Elden Ring zmienił to wszystko. I aktualnie w kolekcji na półce brakuje już mi tylko Demon Soulsów. W dwóch wydaniach. Mówię tu o PS3 i PS5. I nie mam jeszcze Souls-like'ów chyba tylko... Polecamy Elden Ringa, jakby co, Michał. Świetny na start. A, Wiesz nie co? mam jeszcze na półce Elden Ringa, co zabawne, bo mam to w wersji cyfrowej, bo ja się zajawiłem właśnie z Souls-like'ami przez to, że dzielimy konta, moje konto i konto kumpla dzielimy razem na Playaku. No to miałem taki moment, że nie miałem w co grać i mówię, dobra, pobieram od ciebie tego Eldenka, jak mi siądzie, to ci przeleję połowę, nie? No i siadło. Nie przelałeś, jak cię znam. Przelałem. Nie Jak cię przelałem. znam. Nie, wkurwiaj mnie. Dostałeś przelewik tego samego dnia, którego chciałeś. Nie pierdol farmazonów. A się odpalił, no? Jeśli chodzi o to, to jestem słowny i nie powiesz, że nie. Nie, no nie mówię, że nie. Nie, no właśnie, no i nie powiem, siadło, no już mam, no niedługo będzie 400 godzin w Eldenku, więc sam O mówię za kur- siebie, no. No nie, ja generalnie mam Elden Ringa w swojej bibliotece, zacząłem w niego Polecamy. grać, ale kurczę, no jakoś nie wiem. No. Ta idea takiego chamskiego grindu i tych 50 milionów śmierci, które być może jakoś nie dostosowałem swojej postaci pod jakąś meta statystyki, ale... Nie musisz ale być pod ciężko było. metastatystykami, jeśli chodzi o Eldena. Elden to jest taka właśnie gra, przynajmniej ja tak uważam, że to jest bardzo dobry starter dla osób, które mają jakiś problem z Souls-like'ami. Dlaczego? Bo Elden nie jest liniowy, nie jest korytarzowy, tylko po prostu idziesz na bossa, nie idzie ci, dobra, no chuj ci w dupę, idę se gdzie indziej, wyleweluję. I naprawdę tą grę można bardzo mocno strywializować. I wiesz, pójdziesz na pierwszego bossa, nie idzie ci, umrzesz, nie wiem, 10, 20, 30 razy i idziesz sobie po prostu dalej i levelujesz. I w pewnym momencie przychodzisz do tego samego bossa i niszczysz go na, nie wiem, 10 hitów. No to być może, jak mi się znudzi Shadows, to może wrócę do Tak szybko wrócisz do tego Eldena? Jednak Nie wiem. Zobaczymy. Nie, no ale tak już będąc zupełnie, wiesz, szczerym i tak, wiesz, poważnym, no to jakbyś miał wracać sobie do Eldenka, to śmiało, wiesz, nie wiem, możesz się odzywać do mnie czy do Benego, zawsze coś pomożemy, no bo no dużo spędziliśmy czasu w tych Souls-like'ach, więc poważnie, no Elden to jest moim zdaniem najlepszy starter dla osób, które mają problem z Souls-like'ami. tam jedyny problem to jest taki, że możesz w złą stronę pójść, w sensie i pójść do lokacji, gdzie no jakoś Za wysoki gracz level po prostu jest. tak, Moków. będziesz tam siadał na hita czy dwa. To jest taki jedyny tam problem, że faktem, że... Czy to można sobie zobaczyć poradnik, Znaczy, gdzie po ale prostu wiesz, gra levele i tak iść, ci mówi, gdzie masz iść, ale to łatwo przeoczyć. Tak, Także- No, ja patrzyłem na necie na przykład, mniej więcej jaki jest order robienia tych Ogólnie mapek, no i tak sobie poszedłem. poziom gry, jeżeli chodzi o Eldena, jest taki, że tam nigdy nie ma potrzeby się przelevelowywać, tak dobrze mówię? Tam jak idziesz tak jak ci gra każe, to tam trafiają się bossowie, którzy potrafią ci tam przynieść jakiś tam, sprawić jakiś problem, ale jednak to jest takie, no porównując nawet do wcześniejszych ich torów, to jest na moment dosłownie. I tam nie musisz jakoś mocno grindować, levelować, żeby tą grę przejść. W ogóle nie trzeba. Jak polecisz tak, jak ci gra mówi, to w każdym momencie gry będziesz na odpowiednim poziomie, żeby to przejść. No chyba, że nie będziesz sobie, nie wiem, broni ulepszał, czy coś tam i nie wiem, będziesz z jakimś kurwa patykiem No znam biegał. takich, co nie polecieli do okrągłego stołu i próbowali przejść grę po prostu, wiesz. No widzisz, no to jest... Też tak można. No. Ale ogólnie Elden, zobaczymy. także Elden dla świeżego Polecamy. to jest tak, no, nie, spoko, jeżeli chodzi o No Souls-like'i. najlepszy punkt wejściowy do Souls-like'ów, tak Znaczy, ja no, przynajmniej ja uważam, uważam- bo u mnie się to sprawdziło. Ogólnie, jeżeli o gry Souls-like'i chodzi, to
najlepsza gra, która najlepiej Lies of wprowadza, P. to jest Lies of P, tak. To jest gra, która świetnie pokazuje czym są Souls-like'i i przy tym nie zirytuje cię na tyle, że powiesz pierdolę te gry, nie będę w to grał, nie? Mhm. No i właśnie u mnie się to wydarzyło wiele lat temu. Nie pamiętam co to... To były jakieś Dark Soulsy właśnie. Ja też tak Ej. miałem, stary. I Wszyscy chyba tak tak mieliśmy. mnie rozpieprzali po prostu non stop, że mówię, nie mam z tego w ogóle frajdy, nie Dark będę w to Souls grał, nie? 1 to świetnie No. to robiły dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności nawet z Demon Soulsem, znaczy, no bo to ogólnie takie powiedzmy, no Dark Souls 1 to pierwszy tytuł wielki z tych Souls-like'owych gier i faktycznie tam no, można było się zapędzić i bardzo szybko zrezygnować z tego, nie? Bo tam Szczególnie gra tam nie można było dosłownie postaci nic ci, resetować, nie? tak, że tam gra dosłownie nic ci nie mówiła, nie? No, ale No, to tak zapamiętałem. No, dokładnie, ale Elden jest dobrym takim punktem wejścia, tak jak mówimy. Zresztą, tak jak mówiłeś, to ja miałem dokładnie to samo. Ja pierwsze Soulsy grałem chyba Dark Souls 2, tak mnie zraziło, że... O Pomyślałem, Boże. że kurwa, to ale nie żeś dla mnie w zaczął ogóle, z grubej rury. w ogóle. A, żeś kurwa wybrał, ja nie wiedziałem nic pierdolę. o tej grze, kurwa. Mówię, 2 wychodzi, to pewnie lepsza od 1, kurwa, nie? No to No, se niestety zacznę, nie. ja pierdolę. No To ale jest dobra. pierwszy From Software, From Software'owy twór, przy którym nie brał udziału Miyazaki właśnie. No i ja potem w ogóle miałem w dupie te Soulsy, tak? A potem tego Elden Ringa wgrałem i tak wsiągnąłem, że platynka weszła, potem się zabrałem za Demony, potem się zabrałem za resztę, tak? I tak samo miałem, tak jak ty, Michał, także myślę, że spróbuj sobie tego Eldena jeszcze Bo to tutaj na może spokojnie porozmawiaj z trzeba. imprezką czy coś. No, jakby tam ci polecał i myślę, że ci siądzie być. Ja tutaj. bardzo chętnie, A, nawet mogę propos pograć w JJ. koopie. I Bloodborne'a zakończenie robisz z 2 busami? W sensie... bo już wiesz podejrzewam... co, ja mam Prawdziwe? dwie lokacje przed jestem, więc jeszcze w sumie nie wiem jak to wyjdzie. Jeszcze nie wybrałeś. Bo mam przedostatniej lokacji jestem teraz. No. Mhm. No dobrze, No to dobra. idziemy spać. Idziemy spać, dokładnie. Ja mam Dobra, jeszcze to jutro... będą wszystkie Popili, tematy? pogadali, Tak, popili. to wypierdalać. Ja mam jutro jeszcze tripa do Warszawy z rana. Dobra, to dziękujemy bardzo No. wszystkim za uwagę. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Śmiało dawajcie w komentarzach znać, jak wam się podobało. co Feedback zrobiliśmy. najważniejszy, jest. feedback najważniejszy. Dokładnie, co zrobiliśmy Dziękujemy dobrze, co i zrobiliśmy do usłyszenia. niedobrze. Dziękujemy. Dzięki Do wielkie usłyszenia. za Miłego zaproszenie. dnia, Trzymajcie wieczora. się, hej. Trzymajcie się, hej, siemka.